Zabieram was do Szkocji. Dawno nie byliśmy w Wielkiej Brytanii, a wiecie, że sprawy z tamtych stron są wyjątkowo ciężkie, a ja lubię grzebać w błocie. Ale zajmę się dwoma opowieściami, które potencjalnie można połączyć w jedną wielką sprawę. Będzie o niezidentyfikowanym seryjnym mordercy, który terroryzował Glasgow w latach 60., oraz o drugim, znanym seryjniaku, który bardzo możliwe, że jest jedną i tą samą osobą. Trochę masło maślane? To siadajcie wygodnie i posłuchajcie opowieści o biblijnym Johnie i Peterze Tobinie, dwóch potworach, którzy siali terror w tamtym pięknym kraju. Tu Agata i zbrodnia, a to historia kryminalna tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Okej, zaczynamy. Jak zwykle na początku witam Was bardzo serdecznie i jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i włączenia powiadomień o najnowszych odcinkach. Również zachęcam Was do wspierania mojego kanału bądź do postawienia mi kawy. Link znajdziecie w opisie tego odcinka. A jeśli zostawicie jakiś ślad po sobie, to również super. Zawsze to bardzo, bardzo mocno mi pomaga. A teraz przejdźmy do opowieści. Pierwszy na tapet poleci biblijny John. Tak właśnie został nazwany. Niezidentyfikowany seryjny morderca, który grasował w Glasgow w latach 60. Ze względu na ten właśnie fakt nie jestem w stanie przedstawić wam żadnego dossier tego typa. I trochę mnie to denerwuje, ale cóż, nie można mieć wszystkiego w życiu. Dlatego przejdziemy od razu do pierwszej potencjalnej ofiary. Do morderstwa doszło 22 lutego 1968 roku. Następnego dnia rano pewien mężczyzna wstał i naszykował się, żeby pójść do pracy. Droga do garażu, w którym trzymał swój rower, była spokojna. W sumie nic specjalnego. Dzień jak co dzień, ale tym razem zamiast wyciągnąć rower, znalazł nagie ciało kobiety leżące na ziemi przy drzwiach do jego garażu. Natychmiast wezwano policję i rozpoczęto śledztwo w sprawie tego morderstwa. Ale kim była ta nieszczęsna kobieta? Dość szybko zidentyfikowano ją jako Patrycję Docker, zaledwie 25-letnią żonę i matkę. Naturalnie policja zaczęła badać jej życie prywatne, aby sprawdzić, czy może ktoś z jej otoczenia źle jej życzył. A my wiemy, że najczęściej sprawcy czają się w pobliżu od samego początku. Zaproszono więc jej męża na posterunek policji, gdzie okazało się, że Patty od jakiegoś czasu mieszkała z rodzicami, ponieważ jej małżeństwo rozpadło się i była w trakcie separacji oraz przygotowywała się do rozwodu. Ale po krótkiej rozmowie nawet nie wzięto go pod uwagę jako podejrzanego. Choć nie wiem, czy to była kwestia, że miał po prostu dobre alibi, czy nawet nie brano go pod uwagę i się nim nigdy nie zainteresowano. W każdym razie nie figurował on nigdy jako potencjalny podejrzany. Od początku więc sprawa w sumie utknęła w miejscu. Nie porozmawiano również z rodzicami Patrycji natychmiast po odnalezieniu jej ciała. Uznano, że należy im się chwila na żałobę. Do pierwszego kontaktu ze śledczymi doszło więc dopiero po 3 dniach, czyli 26 lutego. I to był wielki błąd, ponieważ podczas tej rozmowy policja dowiedziała się bardzo istotnej rzeczy. Mianowicie, że wieczór poprzedzający jej śmierć kobieta spędziła w klubie tanecznym w Glasgow. Bardzo modne miejsce, gdzie młodzi ludzie spotykali się na potańcówki. Choć początkowo miała ona spotkać się ze znajomymi w zupełnie innym miejscu. W Majestic Ballroom. Ale z jakiegoś powodu plany się zmieniły i Patrycja spędziła wieczór w Barrowland Ballroom. Tej nocy klub zorganizował potańcówkę dla singli, gdzie ludzie mogli poznać kogoś nowego. Tak było, zanim powstały social media i aplikacje randkowe. Wiecie, trzeba było fizycznie wyturlać się z domu i poznać kogoś organoleptycznie. A że Patty właśnie stała się singielką, to poszła w tany. Ta informacja otworzyła zupełnie inne drzwi w tym śledztwie. Tylko że 3 dni to bardzo dużo. Ślady znikają. Pamięć świadków nie jest już tak wyraźna. To był bardzo duży błąd, niestety, który w sumie ustawił całe śledztwo na przegranej pozycji. Dodatkowo przypominam, że policja była przekonana, że
Betty była w sali Majestic, nie Barrowland. Policja bowiem, kiedy udała się do klubu, żeby porozmawiać z pracownikami, nie byli oni w stanie podać żadnych konkretów. Rodzice Patty również niewiele pomogli. Owszem, nie wróciła w nocy do domu, ale uznali, że może poszła na noc do jednej ze znajomych. Nie byli zaniepokojeni, ale Patrycja została odnaleziona kilkanaście metrów od domu jej rodziców, więc ewidentnie wskazuje to na to, że dziewczyna wracała już do domu. Ale z kim? A może szła sama i po prostu miała pecha? Policja nie miała żadnych wątpliwości, że Patrycja padła ofiarą morderstwa. Nie było żadnej opcji, żeby to uznać za nieszczęśliwy wypadek. Jej ciało było przede wszystkim nagie. Leżała na plecach, a jej głowa była ułożona na boku. Jedyne co było na jej ciele to jeden but. Jej szyja była wyeksponowana, przez to, że jej głowa była zwrócona na bok i widać było bardzo wyraźne ślady duszenia, co potwierdził później patolog, że to była właśnie przyczyna jej śmierci. W pobliżu ciała w pierwszej chwili nie odnaleziono żadnych rzeczy należących do Patrycji. Wyglądało to tak, jakby została zabita gdzieś indziej i tylko pozostawiona w tym miejscu. Ale czy możliwe było takie zrządzenie losu, że zabójca wybrał to miejsce, nie wiedząc, że ona mieszka niedaleko? Mało prawdopodobne, więc albo ją znał i wiedział, gdzie iść, albo zabił ją tam na miejscu, ale zabrał wszystko i posprzątał wokół ciała. To, co było bardzo ciekawe, ale i nietypowe, to fakt, że dziewczyna w chwili śmierci miała okres. I teraz se myślicie, Boże, Agata, po co ty o tym mówisz? No ale bez powodu bym tego nie mówiła. Więc zapamiętajcie ten fakt, dobrze? Stan ciała Patrycji wskazywał na to, że przeszła ciężką drogę od ataku do ostatecznej śmierci. Miała bardzo dużo ran w okolicy głowy oraz twarzy, ale nie wyglądały one na rany zadane jakimś narzędziem. Wiecie, to nie było tak, że napastnik walił ją młotkiem czy jakimś innym narzędziem, aby zabić. To było raczej rany, jakie otrzymała, bo on ją bił albo kopał. Więc potencjalnie na napastniku też można było zauważyć rany wynikające z bicia pięściami. Super, gdyby tylko mieli podejrzanego, na którym można byłoby sprawdzić, czy takie rany ma, ale nic nie mieli. Patolog stwierdził również na podstawie postępującego stężenia pośmiertnego, że Patrycja zginęła około 7 godzin przed jej odnalezieniem, więc w sumie zaraz po tym, jak wyszła z klubu. A ze względu na fakt, że wokół ciała ani w pobliżu nie było żadnych śladów, postanowiono przeprowadzić przesłuchanie okolicznych mieszkańców. W końcu nie została odnaleziona w jakimś zadupiu, tylko w dzielnicy mieszkalnej. Ale znowu nie za wiele to pomogło. Nikt niczego nie widział. Jedni podobno zauważyli jakiś samochód szybko odjeżdżający około północy, czyli czas mniej więcej by się zgadzał. Inni powiedzieli, że słyszeli kobiecy głos mówiący bardzo głośno i nerwowo, żeby ktoś zostawił ją w spokoju. No też w sumie nie bardzo to pomogło. Choć teoretycznie dało to śledczym potwierdzenie, że do ataku mogło dojść w tym samym miejscu, w którym odnaleziono ciało. Ale sprawca posprzątał i zabrał rzeczy Patty ze sobą. Skoro napotkali na barierę nie do przeskoczenia na ten moment, postanowiono prześledzić poczynania Patrycji w wieczór poprzedzający jej śmierć. Naturalnie zwrócono się w tej sprawie do rodziców Patrycji, z którymi mieszkała. Oni potwierdzili, że córka postanowiła, że pójdzie troszkę się zabawić, spuścić pary i potańczyć. Ale zgodnie z ich słowami, córka miała iść do Majestic Ballroom, miejsca, które znali sami i do którego ich córka chadzała wcześniej niejednokrotnie. Nie mieli pojęcia, dlaczego i w jakich okolicznościach skończyła w Barrowland. Tym bardziej, że ich córka była spokojną kobietą, matką małego dziecka, a Barrowland nie było uznawane za szacowne miejsce, że tak to nazwę. Wiecie, to były lata 60. i rzeczy dla nas spowszedniałe wtedy nie były takie, więc organizowanie wieczorów tanecznych dla singli, które miały przypominać tarło, kiedy się już zaczęły, nie były czymś, o czym się otwarcie mówiło. Albo inaczej. Każdy wiedział, co tam się odwala, wszyscy mówili, że to jest ale ledwo można było tam szpilkę wcisnąć, jak już impreza się zaczynała. Wiecie, o co mi chodzi. Dodatkowo konkretnie wieczory czwartkowe, czyli te, na który wybrała się Patty, były wyjątkowo kontrowersyjne. Mówiono na nie Granny Night.
ponieważ dużo starszych kobiet przychodziło wtedy do klubu z nadzieją na poderwanie młodszego partnera. Takie cougar action zanim jeszcze było popularne. Przyjęto więc wersję, że Patrycja od początku chciała pójść na wieczór singli, a żeby nie martwić czy denerwować rodziców, po prostu skłamała. Ale to znowu opóźniło podążanie prawdziwymi tropami, bo policja skierowała pierwsze kroki do Majestic i tam rozpytywano wszystkich o Patrycję. Szukano gości z tego konkretnego wieczoru, którzy mogli coś wiedzieć. Trwało to kilka tygodni, zanim ktoś ze znajomych w końcu powiedział, gdzie naprawdę była w nocy swojej śmierci. Ale wtedy było już totalnie po ptokach. Nikt nic nie pamiętał, nawet nie kojarzyli samej Patty, więc potencjalnie świetny trop stał się bezużyteczny. Ogólnie ludzie nabrali wody w usta i nikt naprawdę nie chciał rozmawiać z policją. Ale nie dlatego, że nie chciano pomóc. Najzwyczajniej w świecie czwartkowe wieczory w Borrowland były centrum schadzek. Ludzi, którzy przychodzili zaliczyć skok w bok, więc nie dziwota, że nikt nie chciał rozmawiać i przyznawać się, że tam w ogóle był. To było bardzo rozczarowujące, ale w sumie spodziewano się tego. W ciągu kolejnych dni odnaleziono torebkę Patty w pobliskiej rzece razem z jej zegarkiem. Ale to niczego nie wniosło do postępowania. Nadal nie było żadnych ważnych śladów ani podejrzanych. Sprawa utknęła w martwym punkcie i uznano, że zapewne było to przypadkowe zabójstwo, warunkowane pobudkami seksualnymi. Ale wszystko zmieniło się około 1,5 roku później. 16 sierpnia 1969 roku 32-letnia Jemima McDonald została odnaleziona martwa. Ona również była bywalczynią wieczorów tanecznych, zwłaszcza tych w Borrowland. Tym razem poszła do klubu w sobotni wieczór. Bardziej zróżnicowany, powiedzmy, niż te czwartkowe. Jemima była matką 3 dzieci. Nie miała męża i czasem wychodziła w soboty, żeby odreagować, pobawić się, wiecie jak to jest. W tym czasie jej siostra zajmowała się jej dzieciakami, żeby pomóc. Następnego dnia w niedzielę, kiedy siostra Jemimy obudziła się, jej jeszcze nadal nie było. Ale zgodnie z tym, co później mówiła policja, McDonald zdarzało się nie wracać na noc wcześniej. Wiecie, była dorosłą kobietą i jeśli chciała zabalować, miała do tego prawo. Dlatego nie wzbudziło to żadnych obaw. Ale wieczorem, kiedy Jemima nadal nie wróciła ani nie dała żadnego znaku życia, siostra zaczęła się jednak niepokoić. Margaret, tak miała na imię siostra Jemimy, jeszcze zanim podniosła alarm, początkowo nadal chciała czekać. Jednak w okolicy zaczęły pojawiać się pewne plotki, które w końcu dotarły również i do niej. Nie wiem dlaczego nie wezwano policji, bo te wieści były co najmniej niepokojące, ponieważ okoliczne dzieciaki mówiły, że w opuszczonym budynku na końcu ulicy leży ciało kobiety. Dla mnie jest to niezrozumiałe i taka trochę dziura w tej opowieści. Ale zgodnie ze źródłami, policja nie została powiadomiona o rzekomych zwłokach w budynku. Ale Margaret, która dowiedziała się o tym, nie mogła przestać myśleć o tej plotce. Nie mogła spać. Odrzucała kategorycznie, że coś jest na rzeczy, ale gdzieś głęboko pod skórą czuła nieprzyjemne mrowienie, bo jej siostra nadal nie wróciła. Po bardzo ciężkiej nocy Margaret wstała wcześnie rano i postanowiła, że pójdzie sprawdzić, czy rzeczywiście jest ziarnko prawdy w tych doniesieniach. I tak około 10 rano w poniedziałek udała się do tego budynku. Pełna obaw weszła do środka, a tam na podłodze w pierwszym pomieszczeniu leżała martwa Jemima. Jej ciało w odróżnieniu do ciała Patrycji było ubrane i leżało na brzuchu. Jednak nic nie było w stanie ukryć tego, że ewidentnie przed śmiercią została brutalnie wykorzystana. Wszystko było w nieładzie, częściowo rozdarte. Jej buty, pończochy oraz bielizna leżały nieopodal. Policja, która przyjechała na miejsce, natychmiast również znalazła jej podpaskę, ponieważ podobnie jak Patty, Jemima miała okres w chwili śmierci. Sekcja zwłok potwierdziła, że kobieta została brutalnie zgwałcona oraz popita. Tak samo jak w przypadku Patrycji. Nie żadnym narzędziem, a własnoręcznie przez napastnika. Również ostateczną przyczyną śmierci było uduszenie, z tym, że tym razem napastnik użył pończochy należącej do samej Jemimy. W przypadku Patty
Ślady na szyi wskazywały prawdopodobnie na skórzany pasek od spodni, który mógł należeć do sprawcy. Jej czas śmierci określono na sobotnią noc, czyli zapewne zginęła niedługo po tym, jak opuściła klub. Tym razem policja od samego początku wiedziała, że Jemima noc swojej śmierci spędziła w Barrowland, dlatego natychmiast udano się do klubu, aby rozpocząć poszukiwania świadków. Praktycznie od samego początku łączono sprawę Patrycji ze sprawą Jemimy. Jak tylko usłyszano, gdzie spędziła wieczór, wszystko od razu wskoczyło na miejsce. Dlatego nie chciano popełnić tych samych błędów co wcześniej. Policja bowiem wiedziała, że znalezienie jakiegoś świadka będzie trudne. Podjęto więc szereg czynności, aby ułatwić to zadanie. Przede wszystkim natychmiast udano się do klubu, żeby porozmawiać z pracownikami. Dodatkowo na głównej tablicy informacyjnej wywieszono zdjęcie Jemimy, aby każdy, kto wchodził do lokalu, mógł zobaczyć jej twarz i ewentualnie skojarzyć ją. Choć trochę. To, co sprawiło dużo kłopotów poprzednio, czyli strach przed skandalem, też wyeliminowano. Zapewniono wszystkich, że pozostaną anonimowi na każdym etapie postępowania. Wiecie, żeby niewierni małżonkowie nie wysypali się, że kręcą na boku. Plus jedną z policjantek, przypominającą trochę z wyglądu Jemimę, ubrano w takie same ubranie, jakie ofiara miała tego wieczora na sobie. I to wszystko przyniosło pewien efekt. Może nie spektakularny, ale jednak jakiś, bo zgłosiło się dwóch świadków. Ich zeznania nakreśliły z grubsza poczynania Jemimy w sobotni wieczór. Zgodnie z tym, co udało się zebrać, McDonald przyszła do klubu około 7 wieczorem i prawie natychmiast zaczęła rozmawiać z przystojnym nieznajomym. Mężczyzna rzucał się w oczy, ponieważ Barrowland znane było ze swobodnego stylu ubierania się jego gości. Żadne wieczorowe kreacje. Natomiast ten nieznajomy ubrany był bardzo elegancko, w dobrej jakości garnitur. Dodatkowo świadkowie słyszeli, że miał akcent z Glasgow i wysławiał się bardzo ładnie. Bogato, jak to uznano. Dodatkowo miał krótko przystrzyżone, bardzo dobrze ułożone włosy, koloru lekko rudawego bądź rude. Był szczupły i dość wysoki, około 180 centymetrów wzrostu. Spędzili ze sobą cały wieczór, tańcząc, śmiejąc się i rozmawiając. Na koniec opuścili klub razem. To było naprawdę dużo, zważywszy, że wcześniej nie posiadali żadnych wiadomości. Oficjalnie nie połączono jeszcze tych dwóch zabójstw. To było bardziej na zasadzie kojarzenia, że jest sporo podobieństw. Takiego szumu z tyłu głowy, że coś jest na rzeczy, ale jeszcze nie wiadomo co. Ale uznano to za idealną okazję do tego, żeby ruszyć z miejsca. Poproszono więc świadków o pracę z policyjnym rysownikiem. Kiedy udało się sporządzić portret pamięciowy, pokazano go w klubie. Ale nikt nie rozpoznał typa. W sumie to nikt z tamtej nocy nie znał go. Żaden ze stałych bywalców również nie rozpoznał go. Choć zgodnie z tym, co mówiono, zachowywał się, jakby był lokalnym człowiekiem. Znał klub i jego okolice, czuł się swobodnie. Zaczęto pokazywać ten szkic w gazetach, nawet w telewizji, i w sumie to była pierwsza taka sprawa w Szkocji na pewno, w której opublikowano wizerunek podejrzanego. Ale szkic był bardzo mało charakterystyczny. Nie pokazywał żadnych szczegółów, po prostu twarz mężczyzny. Dlatego mimo szeroko zakrojonej akcji niczego nie przyniosła. Nawet rodzice Jemimy postanowili zaoferować nagrodę pieniężną za jakieś informacje, ale to również nic nie dało. Mijały miesiące, a sprawa stała w miejscu. Aż doszło do kolejnej tragedii. Dokładnie w Halloween 1969 roku pewien mężczyzna przechadzał się z psem, kiedy na polu za domami zauważył nagie ciało leżące nieopodal ścieżki. Nazywała się Helen Potok. Miała 29 lat. Również była matką, miała dwoje dzieci. Podobnie jak w poprzednich przypadkach została pobita bardzo dotkliwie, ale nie przy pomocy jakiegoś narzędzia, ale własnoręcznie przez napastnika. Przyczyną śmierci było uduszenie, a narzędziem była prawdopodobnie jedna z jej pończoch. Kolejna rzecz, podpaska. Tak, Helena również miała okres. Trzecia miesiączkująca ofiara. Oczywiście mogło to być przypadkowe, ale inne rzeczy w połączeniu z tym dość specyficznym faktem to już nie mogło być przypadkowe. Ale w odróżnieniu do poprzednich ofiar, których podpaski leżały porzucone w pobliżu ciała, tym razem morderca włożył jej podpaskę pod pachę i wyeksponował ją tak, żeby nikt jej nie ominął.
Ciało dziewczyny oraz otoczenie wskazywało, że prawdopodobnie doszło do ciężkiej walki między Helen a jej napastnikiem. Choć torebki nigdzie nie było, od ścieżki do jej ciała porozrzucane były jej rzeczy, takie jak szminka, puderniczka, chusteczka czy klucze. Mogło to świadczyć o tym, że szarpała się z napastnikiem, który ciągnął ją na miejsce jej śmierci. Dodatkowo jej stopy i kolana były mocno pobrudzone trawą i błotem, ale nie tylko pięty, więc nie była ciągnięta bezwładnie, a całe stopy. Pod paznokciami miała mnóstwo ziemi, czyli stoczyła porządną walkę. Było coś jeszcze, co było ważne. Mianowicie na nadgarstku Helen widniał ślad po ugryzieniu. Niestety był mocny, ale niewyraźny. Wyglądało to tak, jakby napastnik ugryzł ją wielokrotnie, nakładając jeden ślad na drugi. To sprawiło, że nie można było odczytać szczegółów odbitych zębów. No dobra. Choć mówiono o tym szeptem, teraz oficjalnie powiązano te trzy sprawy ze sobą i poinformowano opinię publiczną, że rozpatrują sprawę jako serię zabójstw jednego sprawcy. Czytaj, mamy seryjnego mordercę w Glasgow. Więc podsumujmy wszystko, co policja miała i dlaczego tak uznano. Wszystkie trzy ofiary były drobnymi brunetkami. Każda z nich nie miała partnera, ale miała dzieci. Wszystkie w noc swojej śmierci spędziły czas w Barrowland Ballroom. Każda z nich została dotkliwie pobita przez sprawcę gołymi rękami, a następnie zgwałcona. Na koniec uduszona. Dwie ofiary swoimi pończochami, jedna prawdopodobnie paskiem należącym do samego sprawcy. Pozostało teraz znaleźć tego potwora. Nic prostszego, prawda? No jasne, że nie, bo minęło już prawie 2 lata od pierwszego morderstwa, a jedyne, co się zmieniło od tego momentu, to liczba ofiar. Ale teraz, skoro zmieniono koncepcję, postanowiono zbadać tę sprawę pod innym kątem. Udano się więc do rodziców Helen, żeby jeszcze raz porozmawiać z nimi. I okazało się, że ten wieczór Helen spędziła razem ze swoją siostrą Ginny. Obydwie poszły na potańcówkę halloweenową do Barrowland, więc okazuje się, że mieli potencjalnego świadka. Rozmowa z siostrą była owocna. Powiedziała, że z domu wyszły około 6:30 i poszły prosto do klubu. Tam dość szybko Ginny poznała jakiegoś mężczyznę i większość wieczorów spędziła tańcząc i rozmawiając z nim właśnie. To sprawiło, że Helen pozostała sama, ale w trakcie wieczoru wpadła na jakiegoś typka. Zderzyli się ze sobą i zaczęli rozmawiać. On przedstawił się jako John i od tamtego momentu skupił swoją uwagę tylko na Helen. Później obydwie siostry i ich nowo poznani absztyfikanci połączyli siły i resztę imprezy siedzieli razem przy jednym stoliku. Dlatego Ginny bardzo dobrze przyjrzała się Johnowi. Opis, jaki podała, w sumie zgadzał się całkowicie z tym, jaki uzyskano w sprawie Jemimy, czyli wysoki, rudawy mężczyzna. Między 25 a 30 lat. Bardzo elegancko ubrany. Wysławiał się również grzecznie i elokwentnie. Dodatkowo dziewczyna powiedziała, że jeden z jego zębów na górze, dokładnie to dwójka, nachodziła lekko na jedynkę. Rzucało się to na tyle w oczy, że zapamiętała ten szczegół. Kolejna rzecz, jaką zapamiętała Ginny, to fakt, że choć John był przez cały wieczór bardzo szarmancki, pokazał on trochę inną stronę, kiedy automat z papierosami nie wydał mu paczki, jaką kupił. Wtedy bardzo się zdenerwował i nie było już śladu po tym dżentelmenie, z którym siedziały przy stole. To była bardzo szybka akcja. W sumie w tamtym momencie nie popsuła ona nawet za bardzo nastroju, ale z perspektywy czasu nabrało to innego znaczenia. Później, kiedy wieczór się skończył, partner Ginny powiedział, że musi się zmywać, bo mieszkał gdzieś poza Glasgow i za chwilę będzie miał ostatni autobus. Pożegnał się więc i zniknął. Wtedy zostali już tylko we troje. Na koniec imprezy, kiedy dziewczyny zbierały się do domu, okazało się, że John mieszka niedaleko dziewczyn, więc postanowili, że podzielą się taksówką. Pierwsza miała wysiąść Ginny, później Helen, a na końcu John. Nie wydawało się to niebezpieczne. Wiecie, takie złudne poczucie bezpieczeństwa, bo niby się kogoś poznało. Plus przecież był tam jeszcze taksówkarz, więc wszyscy troje pojechali. Kiedy dojechali do domu, Ginny pożegnali się i to był ostatni raz, kiedy Helen widziała żywą siostrę. Ginny powiedziała, że w ciągu imprezy przysłuchiwała się Johnowi i była w stanie podać całkiem sporo informacji, jakie zaobserwowała.
Przede wszystkim sprawiał wrażenie bardzo religijnego człowieka. Większość rzeczy, jakie mówił, była w jakimś stopniu połączona z odniesieniami do Biblii. Ale nie tak, że jak jakiś fanatyk stojący z Biblią w ręce i cytujący fragmenty w trakcie jak pot zbiera mu się na czole. Nie, nie w taki sposób, ale większość rzeczy, o jakich mówił, ciągle podpierał informacjami z Biblii i mówił dużo o wierze. To, co sprawiło, że kobiety poczuły się lekko nieswojo, to rzecz, którą powiedział o Barrowland, że jest to siedlisko grzechu. W kontekście tej wypowiedzi przytoczył opowieść o nierządnicy, która została ukamienowana za swoje zachowanie. Mało zachęcające podsumowanie wieczoru. Nie sądzę, żeby miał szansę na drugą randkę. Po tym, co powiedział, atmosfera w taksówce siadła bardzo. John to zauważył, więc zmienił temat. Ginny powiedziała, że teoretycznie to ona powinna opuścić taksówkę jako ostatnia, ponieważ mieszkała najdalej, ale John uparł się, że zawiezie ją pierwszą. Ewidentnie chciał spędzić jeszcze trochę czasu sam na sam z Helen, a że siostra nie oponowała, no to tak się stało. Informacje, jakie podała Ginny, były naprawdę bardzo szczegółowe. Ona również zasiadła z rysownikiem i podała bardzo szczegółowy opis Johna. I to właśnie dzięki niej powstał najbardziej znany wizerunek biblijnego Johna, który również po jej zeznaniach został tak właśnie nazwany. Po tym jak rysownik skończył, była pewna, że ten portret jest w 100% dokładnie taki, jak powinien być. Choć inni goście, zwłaszcza kierownik klubu, który interweniował podczas incydentu z papierosami, stwierdzili, że John wyglądał inaczej. Ale uznano, że ona jest bardziej wiarygodna. W końcu spędziła z nim najwięcej czasu. Policja wzięła się za robotę. Opublikowano nowy portret pamięciowy z nadzieją, że ktoś go rozpozna, ale niestety nie było żadnych tropów. Za to powstała panika w mieście. Wiadomość o seryjnym mordercy to nie jest nic przyjemnego. Ludzie obawiali się, zwłaszcza młode kobiety. Śledczy, korzystając z tego, co wiedzieli, szukali po omacku, ale jednak nic innego nie pozostawało. Udano się więc kolejnym tropem, mianowicie tym, co mówili świadkowie, że John był bardzo elegancko ubrany. Przesłuchano więc 250 krawców pracujących w mieście. Pokazano im portret podejrzanego, opisano jak wyglądał jego garnitur, ale oni również nie rozpoznali osoby, która była szukana. To samo zrobiono z barberami. Było ich około 450. Również spytano o rudych mężczyzn, ale wiecie co, rudych w Szkocji to raczej dużo jest. Mimo dobrych chęci ta próba również nic nie dała. Później postanowiono zorganizować akcję pod przykrywką. Regularnie przez kilka tygodni wysyłano przebranych policjantów i policjantki do Barrowland, ale nikt pasujący do opisu nigdy się tam nie pojawił. Przez kolejny rok po zabójstwie Helen nie odnaleziono niczego ani nikogo, a przesłuchano ponad 5000 osób w tej sprawie, ale morderca jakby zapadł się pod ziemię. Nie pojawił się już ani nie zaatakował. Dlatego sprawa weszła w zupełnie inną fazę. Przede wszystkim zastanawiano się nad przyczyną zniknięcia sprawcy. Doszukiwano się różnych możliwości. Może morderca wyjechał z miasta, brano pod uwagę, że był w armii i został gdzieś przeniesiony. A może został złapany za jakieś inne przestępstwo i teraz siedzi w więzieniu, albo w sumie równie dobrze mógł już nie żyć. Nikt nie miał pojęcia, bo nigdy tak naprawdę nie było żadnego podejrzanego. Ludzie nawet zaczęli podważać teorię o tym, że te morderstwa były w ogóle ze sobą powiązane. Niby dużo było wspólnego, ale z drugiej strony każda z ofiar została odnaleziona w zupełnie innym miejscu. Geograficznie nie było żadnych powiązań. Oprócz nocy w klubie tanecznym. Jako argument podnoszono również fakt, że żeby zostawić ciała w tych konkretnych miejscach, sprawca musiał wiedzieć, jak się tam dostać. Były to bardzo specyficznie położone miejsca, o których trzeba było wiedzieć, że istnieją. Więc albo jedna osoba znała bardzo dobrze tak rozległy teren, albo w grę wchodziły trzy różne osoby, trzech różnych sprawców z tamtych konkretnych okolic. A fakt, że były one tak do siebie zbliżone, tłumaczono tym, że prasa rozpisywała się o szczegółach zabójstwa Patty, a to mogło spowodować, że jakiś psychol postanowił odtworzyć te zbrodnie. Później pisano o Jemimie, a to pociągnęło za sobą morderstwo Helen. Jednak to mało prawdopodobne.
Prasa w tamtym czasie nie wspomniała o wielu szczegółach, zwłaszcza o podpaskach należących do ofiar. Więc jak to możliwe, że każdy z potencjalnych sprawców robił dokładnie to samo? Oczywiście można nadal spekulować i szukać wyjaśnień, ale czy jeśli coś chodzi jak kaczka, kwacze jak kaczka, to jest jednak słoniem? No nie bardzo. Ale mimo to nadal mocno debatowano nad tą opcją. Ale powstaje pytanie, skąd w takim razie ewentualny naśladowca pierwszej zbrodni miał tak dokładną wiedzę? Obawiano się, że może ta osoba miała jakieś informacje z wewnątrz, może pracowała przy śledztwie. To było coś, czego nikt nie chciał mówić na głos, ale ta myśl przelatywała wszystkim w głowach. Do dnia dzisiejszego oficjalnie przyjmuje się, że biblijny John był odpowiedzialny za wszystkie 3 morderstwa. I tak tę sprawę rozpatrujemy i dziś. Szukano przede wszystkim motywu, jakim kierował się morderca. Oczywiste było, że każda z ofiar była drobną brunetką, co mogło świadczyć, że to był jego typ. Albo mu się takie podobały, albo miał jakąś traumę z podobną kobietą w tle. Oczywista rzecz, jaka rzucała się w oczy, to fakt, że każda z jego ofiar w chwili śmierci miała okres. Może to było coś, co sprawiało, że akurat padło na te dziewczyny. Jeden z podejrzanych w tej sprawie wykazywał się ogromną agresją w stosunku do swojej żony czy partnerek, kiedy one miały okres, więc może to wyzwalało atak. Ale powstawało pytanie, jak on mógł wiedzieć, że one miesiączkują? Przecież to nie jest tak, że kobiety mają jakiś neon nad głową z informacją, że właśnie mają swoje dni. Plus muszę sprostować info. W latach 60. nie stosowano jeszcze podpasek takich, jakie znamy dziś. Mój błąd. To były bardziej wkłady, trochę jak bawełniane ręczniki wielokrotnego użytku. W sumie jak pieluchy tetrowe dla dzieci. Więc czy on podglądał kobiety w łazience i na tej podstawie wybierał ofiary? A może w trakcie rozmowy zaglądał im do torebki, żeby sprawdzić, czy mają zapasowe wkłady? A może te konkretnie kobiety zostały zabite, bo kiedy John zabierał się za robotę, one go informowały o swoim stanie i to go wkurzało? Więc miały pecha, a inne, które okresu nie miały, przeżyły spotkanie z nim. Pytań było tak dużo, a odpowiedzi żadnych. Tak, to była dość dziwna teoria, ale wśród wielu katolików nadal pokutowało przekonanie, że kobiety podczas menstruacji są nieczyste, są córkami grzechu i takie tam pierdy, a John ksywę zdobył, bo ględził ciągle coś o wierze. A jego tekst w taksówce pokazywał, że chyba aż taki dżentelmen z niego to nie był. Poza tym mordował kobiety. To też go raczej dyskwalifikowało z listy chłopaków, jakich chcielibyście przedstawić rodzicom. Innym ciekawym motywem, jaki rozważano, to kwestia związana z potencjalnym cudzołóstwem. Jako, zdaje się, religijny człowiek, znający reputację klubu, może chciał zemścić się na kobietach, które uważał za zepsute i zdradzieckie poczwary, do tego jeszcze plamiące grzeczną krwią. Wiem, dramatyzuję, ale wytrwajcie. Okej, w sumie ta sprawa była trudna od samego początku, ale mimo tego było jednak kilku potencjalnych podejrzanych. Les Brown, który jako młodszy detektyw pracował nad sprawą biblijnego Johna, twierdził w 2005 roku, że już wówczas wytypował prawdopodobnego podejrzanego. Jednak mężczyzna ten został wykluczony z kręgu, ponieważ jego przednie zęby nie zachodziły na siebie w charakterystyczny sposób. Mężczyznę zauważono, gdy kłócił się z młodą kobietą w sali tanecznej Barrowland. Według Browna był on bardzo podobny do portretu pamięciowego. Początkowo podał policji fałszywe nazwisko i adres, by następnie ujawnić swoje prawdziwe dane oraz miejsce zamieszkania w dzielnicy Gorbals. Nazywał się John Edgar. Kilka lat później Brown szczegółowo rozmawiał z detektywem, który w okresie, gdy dochodziło do morderstw, przewoził tego samego mężczyznę do szpitala. Po jego zatrzymaniu również przed salą Borrowland. Podejrzany wymagał założenia kilku szwów na głowie po wcześniejszej awanturze. Gdy tylko zdjęto mu kajdanki w szpitalu, uciekł. Podczas tego zdarzenia również podał personelowi medycznemu fałszywe nazwisko. Tym razem John White. Jego podejrzane zachowanie sprawiło, że policja z Glasgow zaczęła na poważnie podejrzewać, że może on jest biblijnym Johnem. Niestety w tamtym momencie nie podjęto tropu i puszczono typa wolno. Jednak Brown nigdy nie zapomniał o podejrzanym.
Gdy opisał swoje podejrzenia w wydanej w 2005 roku autobiografii, wspomniany mężczyzna sam się zgłosił i zaproponował badanie próbki DNA, aby oczyścić się z zarzutów. Doprowadziło to do wykluczenia go z kręgu podejrzanych. Drugim podejrzanym był David Henderson. W 1983 roku pewien robotnik budowlany z hrabstwa Lanarkshire, Harry Wiley, postanowił podzielić się swoimi podejrzeniami odnośnie jednego ze swoich znajomych. Nazywał się właśnie David Henderson, a Wiley uważał, że to on był biblijnym Johnem. Powiedział, że obaj dorastali w glasgowskiej dzielnicy Cranhill i w latach 60. bywali w sali tanecznej Barrowland Ballroom. Wiley utrzymywał, że 5 lat wcześniej przeczytał artykuł w gazecie Evening Times, po czym nagle uświadomił sobie, że to jego znajomy dopuścił się morderstw. Ustalono miejsce pobytu Hendersona. Mieszkał on w Holandii i był żonaty z Holenderką. Jednak po tej rozmowie z nim uznano, że nie ma podstaw do tego, żeby uważać go za podejrzanego. Był też jeszcze ktoś, kogo brano pod uwagę. W latach po serii morderstw przypisywanych biblijnemu Johnowi, kilka kobiet zgłosiło się na policję, twierdząc, że padły ofiarą napaści seksualnej po wyjściu z lokalu Barrowland. Jedna z nich, Hannah Martin, utrzymywała, że została zaatakowana i zgwałcona przez Johna, a w styczniu 1970 roku urodziła jego dziecko, córkę, której początkowo nadała na imię Isabel. Zgodnie z jej słowami, w kwietniu 1969 roku Martin wyszła z Barrowland w towarzystwie wysokiego mężczyzny. Odbyła z nim stosunek seksualny, a następnie przyjęła propozycję odwiezienia do domu. W trakcie jazdy zachowanie seksualne mężczyzny stało się jednak bardziej agresywne. Będąca pod wpływem alkoholu i przerażona wizją ewentualnego ataku, Martin zwymiotowała w samochodzie. Mężczyzna wówczas siłą wypchnął ją z pojazdu i odjechał, pozostawiając na chodniku. Jeżeli rzeczywiście byłaby to prawda, to można było porównać materiał genetyczny, który biblijny John zostawił na miejscach zbrodni, z tym należącym do potencjalnie jego córki, jednak nigdy w tym kierunku policja nie poszła. Mamy również Johna Irwina McInesa. W 1996 roku policja dokonała ekshumacji zwłok Johna Irwina McInesa z cmentarza w Stonehouse w hrabstwie South Lanarkshire. McInnes był żołnierzem pułku Scott Guards, ale popełnił samobójstwo w 1980 roku w wieku 41 lat. Był on jedną z pierwszych osób podejrzewanych w śledztwie dotyczącym biblijnego Johna, ale również był kuzynem wysokiego rangą funkcjonariusza policji. Co więcej, na miejscu morderstwa Potok znaleziono wizytówkę sklepu meblowego Moylana, w którym pracował McInnes. Jednak Jeannie Langford, siostra Helen, nie rozpoznała go podczas licznych okazań. Mimo to jego nazwisko powracało. Pobrano nawet próbkę DNA ze zwłok McInnesa w celu porównania jej z próbkami nasienia znalezionymi na pończochach Helen, tych, którymi została uduszona. Wyniki przeprowadzonych badań okazały się jednak niejednoznaczne. Dlatego główny prokurator Szkocji, Lord Mackay, uznał, że nie ma wystarczających dowodów, aby powiązać go z morderstwem Helen Paddock. W lipcu 1996 roku organy ścigania oficjalnie wykluczyły udział McInnesa w morderstwach przypisywanych biblijnemu Johnowi. W 2005 roku policja oraz patolog współpracujący z rodziną McInnesa potwierdzili, że dzięki postępowi w dziedzinie badań DNA możliwe stało się ostateczne wykluczenie zgodności między DNA McInnesa a DNA sprawcy morderstw. No i mamy jego, całego na biało, Petera Tobina. To był bardzo mocny zawodnik. A że jest nazwiskiem samym w sobie i jego sprawa należy do jednych z najbardziej znanych w Wielkiej Brytanii, dlatego jestem i melduję, że przechodzimy do potwora z Glasgow, mordercy, który przerażał wszystkich i do dnia dzisiejszego jest czarną kartą w historii Szkocji. A opowieść o nim będzie miała polski akcent. I zaczniemy od niego w sumie, bo to jest dobry początek, a zarazem koniec sprawy.
Angelika Kluk miała 23 lata i studiowała skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim. Jak większość studentów szukała możliwości zarobienia kasy, dlatego postanowiła wyjechać na wyspy w poszukiwaniu pracy i żeby popracować nad swoim angielskim. Był rok 2006, lato. Spakowała torbę i poleciała do Szkocji. Na swoje idealne miejsce wybrała Anderson, dzielnicę Glasgow, w której znalazła pracę na lato. W sumie to przyjechała dość późno, bo dopiero we wrześniu i miała zostać do końca miesiąca, bo w październiku wracała na uczelnię. Nie zależało jej na imprezowaniu, dlatego wybrała bardzo spokojną część miasta. A centralną częścią i sercem tej okolicy był kościół Świętego Patryka, gdzie Angelika dostała pracę jako gosposia czy coś takiego. Wiecie, miała sprzątać i pomagać w kuchni. Super sprawa, bo oprócz kasy do ręki w ramach wynagrodzenia dostawała wyżywienie i zakwaterowanie, więc interes złoty. Wszystko szło bardzo dobrze. Dziewczyna szybko sobie poradziła i zadomowiła się bez problemu. Bardzo łatwo również nawiązała nowe znajomości. Nie tylko wśród księży i pracowników parafii, ale również wśród parafian i lokalnych mieszkańców. Dodatkowo Angela czuła się swobodnie, ponieważ jej siostra Aneta również mieszkała w okolicy. To zawsze olbrzymie wsparcie. Ale choć wszystko szło jak po maśle, nagle Angelika zniknęła. Był 25 września. Zaledwie kilka dni dzieliło ją od powrotu do domu i rozpoczęcia kolejnego semestru na uniwersytecie, a z niewiadomych przyczyn dziewczyna nie pojawiła się w pracy. To było bardzo dziwne, bo miała opinię bardzo pracowitej, uczciwej i punktualnej. Więc dość szybko inni pracownicy zaczęli się niepokoić. Ostatecznie ksiądz Jerry Nugent, który był proboszczem parafii Świętego Patryka, poszedł do jej pokoju sprawdzić, czy dziewczyna tam jest. Że zaniemogła i trzeba wezwać lekarza, ale jej tam nie było. Pokój był jak zawsze bardzo uporządkowany. Łóżko było zaścielane. Ciężko stwierdzić, czy spała tam w nocy, czy nie. Krążyły bowiem plotki, że romansowała z okolicznym facetem, który miał żonę, więc się ukrywali. No ale wiecie, w sumie była dorosła. Nie wiadomo, co w takiej sytuacji robić, bo przecież mogła robić coś z własnej woli. Nie miała obowiązku tłumaczyć się przed nikim, co, gdzie i z kim robi. Ale kiedy przyszedł wieczór, a Angeli nadal nie było, proboszcz uznał, że to już jednak nie jest normalne. Postanowiono zgłosić jej zaginięcie na policję. Kiedy przyjechali na miejsce, natychmiast udali się do jej pokoju, ale podobnie jak poprzednio, proboszcz niczego podejrzanego nie widzieli. Rozpoczęto również przesłuchania wszystkich pracowników parafii, ale niewiele się dowiedziano na temat Angeliki, ponieważ dziewczyna niewiele rozmawiała z pozostałymi. Jej znajomość angielskiego była zbyt mała, więc raczej trzymała się na uboczu. Niewiele się dowiedzieli, więc postanowiono kontynuować dopiero następnego dnia. 26 września policja pojawiła się ponownie na plebanii, aby powtórzyć przesłuchanie, ale zauważono, że jednego z pracowników zabrakło tego dnia. Był nim kościelny MacGyver, złota rączka, który pracował na plebanii od jakiegoś czasu. Nazywał się Pat McLachlan. Jego nieobecność była naprawdę zastanawiająca, ponieważ zgodnie z tym, co powiedzieli pozostali pracownicy, wcześniej nie opuścił ani jednego dnia, nigdy się również nie spóźnił. A to było bardzo podejrzane. Najpierw Angela, teraz Pat. A to, co sprawiło, że policja nabrała bardzo silnych obaw o to, w jakim kierunku zmierza ta sprawa, to fakt, że kilkoro parafian widziało Angelikę w towarzystwie Pata w wieczór poprzedzający jej zaginięcie. Po wieczornej mszy widziana była w okolicy szopy, w której Pat trzymał swoje narzędzia. Pomagała mu coś wnosić do środka. I w sumie to był ostatni raz, gdy ktoś ją widział, zanim została uznana za zaginioną. Naturalnie policja chciała pogadać z nim na temat Angeliki. On był jedynym, z którym jeszcze nie rozmawiano. Zwrócono się do proboszcza o udostępnienie danych kontaktowych Pata, ale tu trochę zdziwko, bo takich danych nie było. I w sumie nikt nie potrafił wyjaśnić, jak to się właściwie stało, że tak ważnych danych brakowało w jego kartotece. Jedyne, co w sumie mieli, żeby zidentyfikować typa, to jego zdjęcie. Mieli całą ścianę w kancelarii obwieszoną zdjęciami pracowników parafii, ponieważ atmosfera tam panująca była bardzo przyjacielska. Dano więc zdjęcie Pata policji. Może i niewiele, ale zawsze coś. Postanowiono pokazać jego wizerunek w wiadomościach i prasie, z nadzieją, że ktoś może będzie go znał poza kościołem.
i poda jego dane kontaktowe. Ale tu kolejna bomba, bo Pat McLachlan wcale się tak nie nazywał. Telefony eksplodowały zaraz po pierwszej publikacji wizerunku i kilka osób powiedziało, że znają osobę ze zdjęcia, ale on nazywa się inaczej. Mianowicie Peter Tobin. To było bardzo ciekawe, zwłaszcza, że to nie była jedna osoba, która go rozpoznała jako Tobina, tylko kilka. No więc co teraz? Koleś się zawinął zaraz po zaginięciu Angeliki. Ewidentnie miał coś do ukrycia, bo nie podał żadnego adresu, no i wisienka na torcie. Przedstawił się innym imieniem i nazwiskiem. Jeśli to nie jest dowód, że typ jest szemrany, to ja nie wiem, co jest. Trzeba było sprawdzić jego przeszłość, bo prawdopodobnie coś ukrywał. I oczywiście, to coś to wcale nie było jakieś tam wybryki po piwku. Był skazanym przestępcą seksualnym oraz osobą poszukiwaną za inną napaść seksualną sprzed roku. To naprawdę źle wyglądało dla zaginionej. Upewniło policję, że są na właściwym tropie. Rozpoczęto zatem poszukiwania Petera Tobina, a równolegle kontynuowano poszukiwania Angeliki Klug, która wciąż pozostawała zaginiona. Skupiono się na samym kościele i jego okolicach, ponieważ to tam widziana była po raz ostatni. Teraz, kiedy naprawdę szukali, a nie tylko się rozglądali, prawie natychmiast jeden z funkcjonariuszy zauważył, że wykładzina w kościele niedaleko ołtarza jest niedokładnie położona. A kiedy zaczęto sprawdzać, co tam się wydarzyło, szybko odkryto, że pod dywanem znajduje się właz do malutkiego schowka, często spotykane w starych kościołach. Przechowywano w nich kiedyś najcenniejsze przedmioty, zwłaszcza ze złota i kosztowności. Po otwarciu buchnął nieprzyjemny zapach zatęchłej piwnicy i zapach śmierci. Po tym jak zajrzano do środka i poświecono latarką, widać było stertę worków na śmieci. Ale wystarczyła chwila, żeby śledczy zauważyli czyjeś dłonie, wystające spod jednego z worków. Dłonie osoby, która nie żyła, zdecydowanie już od jakiegoś czasu. Związane były opaską uciskową. Jak to u nas pięknie się to nazywa, trytytką, a same dłonie pokryte były zaschłą, brunatną krwią. To wszystko, co policja mogła dostrzec na tym etapie, dopóki nie wydobyto ciała i nie usunięto worków. Nie wiedzieli nic więcej poza tym, że kobieta prawdopodobnie nie żyje. Głównym specjalistą medycyny sądowej zajmującym się tą sprawą była Carol Rogers. Do jej zadań należało zejście do tego schowka, by przeprowadzić oględziny i poszukać dowodów, zanim cokolwiek zostanie ruszone czy wywiezione. Jak już wspomniałam, ta podziemna przestrzeń była bardzo mała, a wejście było tak wąskie, że Karol nie mogła się przez nie przecisnąć, mając na sobie cokolwiek więcej niż ubrania. Musiała nawet zdjąć pasek, żeby się tam wcisnąć. Kiedy już jej się udało, powoli, najpierw fotografowała, zanim ruszyła cokolwiek. I tak kawałek po kawałku odkrywała makabryczne znalezisko. Kiedy usunięto ostatni worek, oczom Karol wreszcie ukazało się skatowane ciało Angeliki. Cała procedura zajęła jej aż 3 godziny. Tyle czasu siedziała w tym małym schowku z ciałem dziewczyny, zanim zdobyła tyle dowodów i zabezpieczyła tyle śladów, ile się tylko dało. Przede wszystkim na pierwszy rzut oka widać było, że dziewczyna zginęła gdzieś indziej, a jej ciało już po śmierci zostało upchnięte w tym miejscu. Świadczyło o tym to, że dziewczyna, która była bardzo pobita i miała mnóstwo krwi, nie zostawiła jej na ziemi wokół, czyli upływ krwi ustał już jakiś czas wcześniej. Oczywiście plamy opadowe potwierdziły te twierdzenia. Nogi miała również podkulone wysoko pod klatkę piersiową. Mogło świadczyć, że w takiej pozycji spoczęła po tym, jak sprawca wrzucił ją do środka oraz że nastąpiło to szybko po śmierci, zanim zaczęło wkraczać rigor mortis, czyli stężenie pośmiertne. Skoro więc tam została tylko ukryta, gdzie zginęła, trzeba było zlokalizować to miejsce, co również okazało się dość prostym zadaniem. Przede wszystkim zasugerowano się informacjami, jakie podali wcześniej ludzie, którzy byli na wieczornej mszy dzień przed jej zaginięciem, że dziewczyna pomagała cieciowi przy szopie ogrodowej. Tam więc skierowano pierwsze kroki i nie trzeba było długo szukać, bo niedaleko wejścia odkryto malutkie ślady krwi, których nie widziano podczas pierwszej interwencji.
Tak małych śladów, jeśli nie szuka się wystarczająco dokładnie, to nie ma opcji, żeby ich nie ominąć. Ogólnie przeszukanie zapowiadało się ciekawie, bo tam tylko dziada z babą brakowało. Bo jak przystało na jaskinię prawdziwego MacGyvera, było tam wszystko. Ale co zrobić? Trzeba szukać. Skoro krew była przy wejściu, to musiało być jej więcej gdzieś dalej. I tak oczywiście było. Kiedy ślady zaznaczono czarnym flamastrem, szybko pomieszczenie wyglądało jak dalmatyńczyk. I to tylko na samej podłodze było 30 śladów krwi, mniejszych lub większych. Ale to nie był koniec, bo ściany wyglądały zdecydowanie gorzej. Rozbryzgła krew była wszędzie. Na suficie również, co specjalista zdiagnozował jako ślady krwi tak zwane cast off, czyli takie, które odrywają się od narzędzia zbrodni podczas ataku. Wiecie, jak się ktoś zamachuje, walicie w łeb na przykład młotkiem i od niego odrywa się krew i trafia na sufit. To właśnie takie znaleziono w szopie. Na podstawie tych śladów na suficie funkcjonariusze wywnioskowali, że Angelika Kluk była prawdopodobnie wielokrotnie uderzona tym samym długim narzędziem. Podczas sekcji zwłok odnaleziono w czaszce kilka drzask, dlatego uznano, że zapewne pobito ją jakimś długim drewnianym przedmiotem. Na tej podstawie stwierdzono, że najprawdopodobniej sprawca użył nogi od stołu. Starego stołu przechowywanego w tym schowku, ponieważ jednej właśnie z nóg brakowało podczas przeszukania. Sekcja zwłok wykazała, że nie była to bezpośrednia przyczyna śmierci Angeliki. Tobin, bo w sumie policja była już prawie pewna tego, że to on to zrobił. Najpierw pozbawił ją przytomności uderzeniem tą nogą od stołu, a następnie związał jej nadgarstki trytytkami. Potem, zgodnie z tym, co udało się znaleźć na miejscu zbrodni, policja uznała, że nieprzytomną dziewczynę Tobin położył na przygotowanej wcześniej folii. To zapewniło przede wszystkim czystość, ale również ułatwiło przetransportowanie Angeliki do kościoła. Tam było więcej prywatności. O tej godzinie, bo już po mszy, więc nie było tam nikogo. W odróżnieniu od terenu przed kościołem i w pobliżu szopy. Na miejscu zgwałcił dziewczynę, a później dźgnął ją nożem aż 16 razy. To ostatecznie sprawiło, że umarła. Na koniec wrzucił jej ciało do schowka w podłodze. Sekcja zwłok ujawniła również ślady DNA z nasienia, jakie znaleziono na ciele Angeliki. Postanowiono więc wrzucić je do szkockiej bazy danych. Duzi chłopcy byli dumni ze swoich zabawek. Pękali wręcz z dumy, pewni, że zaraz znajdą sprawcę. A tu dupa, żadnych trafień. Ale nic to. Pierwsza próba nie powiodła się, więc podjęto kolejną. Tym razem skorzystano z większej bazy, obejmującej całą Wielką Brytanię. Bingo! Po kilku minutach na ekranie komputera pojawiło się nazwisko. Peter Tobin, lat 60. Drugie potwierdzenie przyszło w sumie zaraz tego samego dnia, bo na jednym z worków koło ciała Angeliki zabezpieczono odcisk palca, który należał również do Tobina. Teraz nie było już innej opcji. Policja była pewna, że sprawcą tego brutalnego morderstwa był Peter Tobin. Rozpoczęto więc ogólnokrajowe poszukiwania, bo od czasu zaginięcia dziewczyny i samego Tobina minął już tydzień. Miał więc sporą przewagę. Pierwszy etap poszedł szybko, trzeba przyznać, że policja naprawdę dała radę, ale teraz trzeba było go znaleźć. Opublikowano jego zdjęcia oraz nazwisko we wszystkich możliwych serwisach informacyjnych oraz gazetach. Poinformowano również o tym, że często używa fałszywych nazwisk, a w razie gdyby ktoś go zauważył, apelowano, żeby się do niego nie zbliżać, tylko wezwać policję, ponieważ był niesamowicie niebezpiecznym typem i było duże ryzyko, że może zaatakować ponownie. Ale choć każdy miał oczy szeroko otwarte, to wcale nie w Szkocji go odnaleziono. 2 października został zatrzymany w oddalonym o setki kilometrów Londynie. A jak do tego doszło? W bardzo ciekawy i dość brawurowy sposób. Mianowicie Tobin źle się poczuł i zgłosił się do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej. Tylko że sprawa zabójstwa Angeliki nie schodziła z czołówek, a co za tym idzie również ich gęba Tobina. Jedna z pielęgniarek rozpoznała go, mimo że nazwisko, jakim się posłużył, było inne. James Kelly.
Nie czekała ani chwili i wezwała policję, która doskonale wiedziała o poszukiwaniach mordercy. Dlatego pojawili się praktycznie natychmiast. Potem w sumie wszystko potoczyło się bardzo szybko, bo Tobin nawet nie próbował się niczego wypierać. A że wykluczono wszystkie niebezpieczeństwa dla jego zdrowia, policja zawinęła go na dołek. Później akcja była w sumie też bardzo szybka, ponieważ po przewiezieniu go z powrotem do Glasgow proces rozpoczął się już w marcu 2007 roku i w sumie bardzo sprawnie skazano go za gwałt i zamordowanie Angeliki Kluk. The end. No nie, no żartuję. Byłoby za pięknie. Sprawa tak naprawdę dopiero się zaczęła. Choć wszystko w tej konkretnej sprawie może i potoczyło się bardzo szybko, coś jednak nie pasowało. Śledczy, którzy zajmowali się dochodzeniem w sprawie Angeliki, a później przeprowadzali czynności procesowe z Tobinem, nie mogli przestać zastanawiać się, czy ten koleś jeszcze czegoś przypadkiem nie ukrywa. Policjanci, którzy go przesłuchiwali, twierdzili, że sposób, w jaki Tobin opowiadał o napaści na Angelikę, brzmiał mocno nieamatorsko. Wszystko, co robił, było tak dobrze przemyślane. Działał z taką łatwością i pewnością siebie. To, co również podniosło kilka brwi, to fakt, że miał 60 lat, kiedy zabił Kluk. To dość późny wiek na pierwsze i niby przypadkowe morderstwo. Oczywiście zdarzają się takie przypadki i to wcale nie oznacza, że każdy z tych sprawców mordował wcześniej, czy był ukrytym seryjnym mordercą. Ale w takich sytuacjach zazwyczaj żona morduje męża, bo miała już go dosyć, albo odwrotnie. No dobra, w sensie zazwyczaj są to zbrodnie w afekcie i wśród osób, które się znają. A tu totalnie przypadkowa ofiara, a sam atak i morderstwo przeprowadzone zostały z taką precyzją, że gdyby nie błąd w postaci zabicia osoby z pracy, to w sumie nikt by jej tam nie znalazł, ani nie podejrzewał złotej rączki. Większość sprawców przypadkowych morderstw, zwłaszcza tych na tle seksualnym, zaczyna wcześnie, jako później nastolatkowie bądź gdy są bardzo młodzi, a nie mając 60 lat. Więc może i on jednak zaczął wcześniej, tylko że nikt jeszcze o tym nie wiedział. To by oznaczało, że prawdopodobnie na terenie Szkocji bądź Wielkiej Brytanii działał od lat seryjny morderca, o którym nikt nawet nie miał zielonego pojęcia. Ale przeanalizujmy to odrobinę. Przede wszystkim sam atak był błyskawiczny, przeprowadzony w sumie bezbłędnie. Samego ciała pozbył się sprawnie, że nie było bata, żeby to było jego pierwsze rodeo. Pierwsze morderstwa są zazwyczaj chaotyczne, niechlujne, a nie są od razu wykrywane zazwyczaj z powodu całkowitej, przypadkowej ofierze, której nie można powiązać ze sprawcą. No i oczywiście to, jak szybko zawinął się z parafii, oddalił się z miejsca i przeszedł nad wszystkim do porządku dziennego, jak jakiś ląd zawodowiec. Tak nie zachowuje się dziadek, którego poniosła namiętność i przegiął pałę, kończąc ze zwłokami. Kolejna kwestia, która również zastanawiała policję, to fakt, że praktycznie przez całe życie Peter Tobin nie potrafił usiedzieć na miejscu jakoś super długo. Ciągle się przemieszczał po Wielkiej Brytanii, z góry na dół i z powrotem, a przy tym używał ciągle fałszywych danych. Praktycznie w każdym miejscu, w którym mieszkał przez jakiś czas, nazywał się zupełnie inaczej. Więc może miał powód, aby się przemieszczać inny niż nuda. Policja postanowiła przyjrzeć się jednak temu panu, bo to aż swędziało doświadczonych śledczych. Ale nie było to takie łatwe. Wiecie, zazwyczaj siedzisz i śledzisz poczynania osoby, którą chcesz sprawdzić. Kiedy się urodziła, jej adres, szkoły, pracę, partnerów, przyjaciół i można skleić cały życiorys. Ale tu sytuacja była całkowicie inna. Tobin przez lata unikał wykrycia. Przemieszczał się pod różnymi nazwiskami. Informacje były zarówno w Szkocji, jak i w Anglii. Już samo to było problematyczne, no i trzeba było stworzyć zespół odpowiedzialny za to. I taki powstał. A akcja otrzymała bardzo adekwatną nazwę Anagram. W założeniu operacja ta miała polegać na prześledzeniu losów Petera Tobina, począwszy od momentu jego urodzenia, aby otworzyć jego dalsze losy, uwzględniając wszystkie fałszywe nazwiska, relacje i miejsca pracy, by dotrzeć do punktu, w którym doszło do zabójstwa Angeliki. Dzięki tej nowej chronologii życia Petera Tobina śledczy mogli ustalić, gdzie przebywał on w różnych okresach swojego życia
i porównać te informacje z dawnymi aktami policyjnymi. Więc na przykład, jeśli ustalono, że w którymś roku przebywał powiedzmy w Dover, a w tym samym czasie doszło do niewyjaśnionego przestępstwa na tle seksualnym, czy nie daj Boże morderstwa, należało wtedy sprawdzić, czy on mógł być za nie odpowiedzialny. Trochę jak w sprawie Manfreda Seala, o której wam już opowiadałam, czyli mamy mordercę, a teraz szukamy jego ofiar. No dobra, dobrze, że to nie ja musiałam to zrobić. I mamy już wszystko zbadane. Ja wam tylko opowiem o tym, co zostało ustalone. Więc Peter Britter Tobin urodził się 27 sierpnia 1946 roku w hrabstwie Renfrewshire w Szkocji. Sorki. Jego rodzina była liczna, co było raczej normalne w tamtych czasach. Było ich 8, a on był drugi w kolejności. Nie byli bogatą rodziną, ale głodem też nie przymierali. Ojciec pracował jako urzędnik lokalnej administracji, natomiast matka zajmowała się dziećmi. Cała rodzina była pochodzenia irlandzkiego i byli praktykującymi katolikami. Choć Peter nigdy jakoś bardzo żarliwy w wyznawaniu wiary nie był, to jednak całe życie trzymał się kościoła. Zgodnie z tym, co ustalono, rodzina Tobin może nie była jakoś głęboko patologiczna, to jednak relacje tam panujące nie były przyjazne wychowaniu dzieci. Rodzice bowiem nie okazywali żadnych uczuć swoim pociechom. To było bardziej na zasadzie narobiliśmy bachorów i teraz trzeba żyć dalej. A co one robią, to w sumie już nas nie obchodzi, poza tym, że mają gdzie mieszkać i co jeść. Więc może i nie było tak, że ktoś biegał z batem czy zamykał dzieci w ciemnej piwnicy, ale ciepło i przytulnie to też tam nie było. A jak taka gromadka siedzi na kupie, to o konflikty bardzo łatwo. Trochę jak w dziczy wygra najsilniejszy. Nikt nie kontrolował ich zachowania, więc było prawo dżungli. Rodzice w ogóle nie interweniowali, a takie praktyki, czyli w sumie argument siły, dzieciaki Tobinów przeniosły poza dom. Peter bowiem już jako 6-latek zaczął dokazywać. Zaczęło się powiedzmy niewinnie, ciągnął za warkocze, czy dał w papę koledze z ławki. Po czym rozwinął swój repertuar i kradł oraz włamywał się gdzie tylko się dało. W rezultacie w 1953 roku, mając 7 lat, trafił do ośrodka wychowawczego. Była to placówka typu poprawczego, rodzaj szkoły z internatem, do której kierowano dzieci dopuszczające się przestępstw lub wymagające cięższej ręki. Peter Tobin mógł odhaczyć wszystko na liście. Szkoły poprawcze w latach 50. słynęły z brutalności. Sposób, w jaki nauczyciele traktowali podopiecznych oraz panujący tam rygor sprawiały, że nie było to środowisko sprzyjające dorastaniu dziecka. W sumie to zamiast resocjalizować dzieci, szlifowano je jak małe diamenciki przestępczości. Peter Tobin spędził w takich placówkach praktycznie resztę swojego dzieciństwa, lata nastoletnie oraz wczesne lata młodzieńcze. Nie wrócił już na stałe do rodziców, a oni nawet za bardzo się tym nie przejmowali. To właśnie po opuszczeniu ośrodka zaczął zmieniać swoją tożsamość i przenosić się z miejsca na miejsce. Ale jeszcze nie od razu. Zaliczył parę wyskoków pod swoim nazwiskiem, między innymi kiedy miał 21 lat. Był rok 1968. Mieszkał wtedy w Glasgow i wiecie, gdzie spędzał mnóstwo czasu? Na pewno wiecie, ale i tak wam powiem. W słynnym już Barrowland Ballroom. Pewnego razu poznał tam Margaret Martin. Miała zaledwie 16 lat, gdy 21-letni Peter Tobin podszedł do niej i poprosił ją do tańca. Był dobrze ubrany, przystojny, uprzejmy i czarujący. Margaret od razu uległa jego urokowi. Na tyle dobrze się dogadali, że zaczęli spotykać się poza klubem. Przez pewien czas wszystko układało się idealnie. W każdy weekend chodzili na tańce, on ją odbierał i odwoził do domu o ustalonej porze, a także zabierał na przejażdżki samochodem. Margaret mówiła znajomym, że chyba znalazła mężczyznę, za którego wyjdzie za mąż, ale to, co wyglądało na wierzchu jak złoto, w środku było przeżarte zgnilizną. Tobin bowiem osaczał dziewczynę, bombardował miłością, jednocześnie w niezauważalny sposób niszczył jej samoocenę, uzależniając ją od siebie. Margaret nawet nie zauważyła, co się dzieje, ale Tobin czekał na odpowiedni moment, żeby wykonać swoje zadanie.
Pewnego dnia w 1969 roku, gdy jak zwykle przebywali w mieszkaniu Petera, poprosił ją, by została na noc. Margaret grzecznie odmówiła. Była bardzo młoda i musiała najpierw zapytać matkę o zgodę. A poza tym robiło się już późno, więc powiedziała, że musi wracać. Peter niemal błagał ją, by została, ale ona powtarzała, że nie może. Wstała więc, by wyjść, lecz Peter Tobin nagle zerwał się i zagrodził jej drogę do drzwi, uniemożliwiając wyjście. Ta randka skończyła się zupełnie inaczej niż Margaret się spodziewała, bo przez kolejne 1,5 roku stała się w sumie więźniem Petera Tobina, który przetrzymywał swoją dziewczynę Margaret. Generalnie nie mogła opuszczać mieszkania. Początkowe miesiące to wcale jej nie wypuszczał. Z czasem pozwalał jej wyjść, ale tylko z nim. Dopiero pod koniec pozwalał jej na wyjście, na przykład, żeby odwiedzić rodziców. Ale i tak zawsze wszystko kontrolował. Ona nie miała żadnej swobody, a żeby ją jeszcze bardziej podporządkować, stosował wobec niej przemoc fizyczną oraz psychiczną. Dodatkowo regularnie ją gwałcił. Tu taka moja myśl, bo w sumie nie znalazłam tej informacji. Dlaczego nie zgłoszono zaginięcia dziewczyny, skoro miała 16 lat, kiedy go poznała, może 17, kiedy doszło do uwięzienia? To dlaczego rodzice jej nie szukali? W sumie to nie wiem, czy jej nie szukali, ale skoro nikt jej nie odnalazł przez tyle czasu, a on używał swojego prawdziwego nazwiska jeszcze wtedy, to dlaczego nikt nie przyszedł do niego sprawdzić coś z dziewczyną? Przecież wszyscy jej znajomi i rodzice wiedzieli, z kim się umawiała. Tak mnie to trochę zastanawia, ale nic to. No dobra. Margaret siedziała w mieszkaniu Petera już prawie 1,5 roku. Kontrola była totalna. Nawet kupę robiła razem z Tobinem, stojącym razem z nią w łazience. Nie miała żadnej opcji na ucieczkę, aż pewnego razu w 1970 roku Peter znowu chciał zgwałcić Margaret. Tak jak robił to wielokrotnie wcześniej, ale tym razem ona zaprotestowała i błagała go, by tego nie robił. Powiedziała nawet, że woli śmierć niż dalsze takie traktowanie. Wtedy Peter zlazł z niej i wyszedł z pokoju. Dziewczyna pomyślała, że może jednak jej błagania obudziły w nim coś z człowieka, jakim był na początku, ale srogo się myliła, bo on wyszedł z sypialni, ale tylko po to, żeby przynieść nóż. A kiedy wrócił, od razu zatopił go w jej ciele. Nawet się do niej nie odezwał słowem. Zrobił, co zrobił, a później znowu wyszedł. Zostawił ją na pewną śmierć, ale jakimś cudem, zanim ostatecznie się wykrwawiła, jeden z sąsiadów zlitował się w końcu i przyszedł sprawdzić, kto tak krzyczy. Znalazł ledwo żywą dziewczynę w sypialni. Leżała na łóżku w kałuży krwi, która kapała na ziemię i przesiąkła przez podłogę. Okazało się, że dostała się aż do pomieszczenia poniżej. Policja i pogotowie przyjechały na miejsce i zabrano umierającą Margaret. W wyniku ataku zapadła w śpiączkę trwającą aż 3 tygodnie. Jej obrażenia były na tyle poważne, że spędziła w szpitalu ponad miesiąc i tu coś, czego ja pojąć nie mogę. Nie wiem co i jak, ale to nie rodzice ją odebrali ze szpitala, a kto? Peter. Cały w chwale przyszedł po nią, a ona z nim wyszła. What the fuck? Jak to możliwe? Nie wiem, nie wiem. Mam wrażenie, że tu jest jakaś dziura w informacjach, których nie odnalazłam, bo wyglądało na to, że nikt nawet nie zbadał tej sprawy. No przecież nie dostała stygmatów. Dziura w brzuchu sama się nie pojawiła. Nikt tego nie badał, a rodzina i przyjaciele dziewczyny, nikt nie przyszedł po nią? To mnie strasznie wkurza, ale nie wiem, co tam się odwaliło. Ale koniec końców Peter zabrał Margaret ze szpitala, ale nie wrócili do starego mieszkania. Najwidoczniej uznał, że przegiął pałę i trzeba się ewakuować. Przeprowadzili się więc do Brighton w Anglii, a tam Peter oznajmił Margaret, że się hajtają, a ona nie ma nic do gadania. Ale ona była już tak przemielona przez niego, że nie sprzeciwiła się. Uznała, że i tak nie ma wyjścia, więc oszczędzi sobie tej awantury przynajmniej. Nie było zaskoczenia, bo zmieniło się tylko miejsce zamieszkania. Więzienie było takie samo jak poprzednie, tylko naklejka na opakowaniu się zmieniła. Tak samo jak wcześniej, bił i gwałcił praktycznie codziennie. Z domu też nie mogła wychodzić, chyba że z nim i tylko czasami. A kiedy on wychodził z mieszkania, zamykał ją na klucz w sypialni. Takie życie odbiło się mocno na zdrowiu psychicznym dziewczyny. Wpadła w depresję.
wręcz odrętwienie. I tu powiedzmy, że okazał trochę zrozumienia. Nie wiem, czy można to tak nazwać, ale żeby jakoś ją pocieszyć, kupił jej psa, żeby nie siedziała sama w domu. Był to czarny piesek, którego nazwała Boat. Miał jej zastąpić kontakty z ludźmi. Ale jak przystało na psychola, długo sielanka nie trwała. Piesek był nadal szczeniakiem, miał może około 12 tygodni, więc nadal zdarzało mu się brudzić w domu. Ale to strasznie wkurzało Petera. Pewnego dnia Margaret dostała pozwolenie na wyjście z domu, ale kiedy wróciła, psa nigdzie nie było. Od razu wiedziała, że stało się coś złego. Zapytała, a on odparł jej, że miał go dosyć i wyrzucił go przez okno. Wiem, straszne, ale to, co zrobił z pieskiem, zanim wyrzucił go przez to okno, to już inny poziom. Odciął biednemu głowę. Nie wiem w jakich okolicznościach. Mam nadzieję, że szybko zginął. A jak Margaret o tym się dowiedziała? Natychmiast pobiegła do okna, żeby zobaczyć, ale nie widziała nic poza chłopcami kopiącymi piłkę na trawniku. Tylko że to nie była piłka. Wiecie, co to było? Tak, mnie też ciarki przeszły. Margaret nie stała się jedną z ofiar śmiertelnych Tobina. Ostatecznie udało jej się uwolnić. Stało się to, kiedy Tobin został aresztowany. Był poszukiwany w związku z kradzieżą, jakiej dokonał jakiś czas wcześniej. Wystawiono nakaz aresztowania, a kiedy wpadł w ręce policji, zabrano go razem z Margaret i przewieziono z powrotem do Glasgow. Szybko okazało się, że dziewczyna nie miała nic wspólnego z kradzieżą, więc ją wypuszczono. W ten właśnie sposób Margaret uwolniła się od męża psychopaty. Rodzice ją odebrali i zabrali do domu. Ostatecznie rozwiedli się w 1971 roku. W ciągu 2 lat po rozwodzie Tobin trafił do więzienia jeszcze dwukrotnie, choć nie były to długie odsiadki. Ale dalej był z niego niezły Maxi Cass, bo w 1973 roku ożenił się ponownie. Tym razem pecha miała 30-letnia pielęgniarka o imieniu Sylvia Jeffries, którą poznał jeszcze za czasów w Brighton. Jednak małżeństwo to nie różniło się od poprzedniego za bardzo. Przemoc gościła w ich domu codziennie, ale mimo to para doczekała się 2 dzieci. Dziewczynki, która zmarła zaraz po porodzie, oraz syna. Jednak Sylwia miała więcej rozumu w głowie niż młodziutka Margaret. Po 3 latach spakowała manżur i razem z synem uciekła od Tobina. Rozwiodła się z nim w 1976 roku. Następne 10 lat to było ciągłe więzienie. W sumie to było takie zaklęte koło przestępczej działalności. Siedział w pierdlu, zazwyczaj za kradzieże. Potem wychodził, nie mógł znaleźć pracy z powodu swojej kryminalnej przeszłości, więc kradł i znowu lądował w pierdlu. Kolejny pełny i znany fakt z jego życia to rok 1987. Peter Tobin miał wtedy 41 lat. Na jego drodze niestety stanęła zaledwie 16-letnia Kathy Wilson, z którą Tobin bez najmniejszych oporów nawiązał romans. Kathy nie miała stabilnego domu, więc szybko dała się zmanipulować starszemu mężczyźnie. Szukała kogoś, kto dałby jej miłość i uwagę, których potrzebowała. Peter Tobin zawsze wybierał kobiety, które, jak sądził, będą łatwe do manipulowania, ponieważ lubił mieć dużą władzę w relacjach. Spirala przemocy zaczęła się bardzo wcześnie, już na początku związku, a po zaledwie kilku miesiącach Kathy zaszła w ciążę z Peterem. Nawet przez te 9 miesięcy nie oszczędzał jej. Mimo tego, co tam się odwalało w 1988, urodziła syna Daniela, a kilka miesięcy później wzięła ślub z Tobinem. Zero stabilizacji, zero pracy, ciągłe przeprowadzki. Tak wyglądało życie tej pary. Dziewczyna wpadła z deszczu pod rynnę, ale teraz była już po uszy w gównie. Nie miała nikogo, kto by się nią zaopiekował czy za nią wstawił. Podążyła więc za Tobinem. Kiedy oznajmił jej, że przeprowadzają się do Badgate w Szkocji, nie było innej opcji. Ale to nie było tak, że Peter ciągnął dziewczynę za włosy jak jaskiniowiec. Twierdził, że znalazł super tani i ładny dom z ogrodem, a że dziewczyna kochała swoje dziecko i chciała dla niego jak najlepiej, wierzyła, że podejmuje słuszną decyzję. Ale kiedy pojechali na miejsce, może i był dom, może był i ogród, ale poziom agresji podniósł się kilkukrotnie. Gwałcił ją, dusił, zamykał w piwnicy.
Znosiła to wszystko z pokorą. Bała się o siebie, ale przede wszystkim bała się o Daniela. Wiedziała, że wszystko odbija się na nim, a nie chciała tego. Zebrała się więc w końcu w sobie i oznajmiła Tobinowi, że odchodzi razem z ich synem. Ale on oczywiście nie przyjął tego spokojnie. Wpadł w szał. Pobił ją najpierw, a później oznajmił jej, że jeśli spróbuje, to on zabije Daniela na jej oczach, później zabije ją, a na końcu siebie. Na bank mu uwierzyła. Nie ma innej opcji. Przestała poruszać ten temat, a Tobin pilnował jej jak jastrząb. Ale popełnił błąd. Pewnego dnia w 1990 roku wyszedł z domu na cały dzień. Wtedy Katy uznała, że to jest znak od losu. Nie spakowała niczego, zabrała tylko syna i trochę pieniędzy, które udało jej się odłożyć w tajemnicy. Poszła na dworzec i wsiadła do pierwszego autobusu, jaki odjeżdżał. Dojechała do Hampshire i tam zaczęła układać sobie życie. Ale choć Tobin był potworem, wydawało się, że jest zdolny do miłości, bo ewidentnie na swój dziwaczny sposób kochał syna. Nigdy nie był dla niego brutalny, zawsze się nim dobrze opiekował. A kiedy Katy uciekła, on szukał kontaktu z Danielem. Poszedł nawet do sądu i udało mu się uzyskać prawa do regularnego widzenia się z synem. Żeby było łatwo, przeprowadził się bliżej Katy. Znalazł dom w Margate w hrabstwie Kent w 1991 roku i regularnie przyjmował go u ciebie w domu. Później znalazł dom jeszcze bliżej. 4 sierpnia 1993 roku Tobin miał się opiekować Danielem. Wieczorem, kiedy szykował syna do spania, na klatce schodowej usłyszał zamieszanie. Do sąsiedniego mieszkania zaczęły pukać dwie dziewczynki, 14- i 15-latka. Chciały sprawdzić, czy ich kolega jest w domu, więc dobijały się do niego. Tobin wyjrzał z mieszkania i zaproponował, żeby poczekały na kolegę u niego w mieszkaniu, a one się zgodziły. W międzyczasie położył Daniela spać i wrócił do dziewczyn. Od razu wziął się za bajerę, jak to stary creepy dziad miał w zwyczaju, tylko że nie robił wrażenia na nastolatkach. Wiecie, stary cap już z niego był. Był dobrze po 40, tylko że on uważał się za Boga, więc kiedy dziewczyny kompletnie olewały jego wdzięki, był szczerze zszokowany, że laski nie sikają po nogach. Dodatkowo zawsze z rozwagą wybierał swój cel. Kobiety bardzo uległe, albo totalnie młode dziewczyny, tak jak te dwie, łatwe do kontrolowania. W teorii wszystko się zgadzało. Dziewczyny były młode, ale nie były potulnymi owieczkami. To nie była przemyślana akcja. Skorzystał z nadarzającej się okazji. Tobin zdał sobie sprawę, że musi działać inaczej, więc poszedł do kuchni i przygotował dla nich drinki. Była to mieszanka cydru, wódki i rozkruszonego leku o nazwie amipryptylina. Przestał je też czarować, bo wrócił z kuchni z drinkami i nożem w łapie i zagroził im, że jeśli nie wypiją, to pójdzie w ruch nóż. Wkrótce potem dziewczyny były na granicy utraty przytomności. Nie były w stanie poruszać się, ale były cały czas przytomne. Wtedy Peter rozpoczął napaść. Zgwałcił obie dziewczyny i dopuścił się na nich sodomii. Dopiero gdy 5-letni Daniel obudził się i wszedł do pokoju, w którym rozgrywał się atak, ten ogarnął się. Przestał, zabrał Daniela, a później zadzwonił po Katy. Powiedział, że źle się poczuł i musi jechać do szpitala, więc musi zabrać Daniela z powrotem. Katy szybko się pojawiła w mieszkaniu Petera i zabrała Daniela. Kiedy został już sam, odkręcił kurki z gazem i wyszedł z mieszkania, zostawiając skatowane dziewczynki w mieszkaniu właśnie. Liczył na to, że się uduszą i że będzie po sprawie, ale się przeliczył, bo dziewczyny odzyskały przytomność i zwiały z mieszkania. A kiedy się wydostały, pobiegły prosto na policję. Sprawa była w sumie prosta, bo Tobin napadł na dziewczyny w swoim mieszkaniu, więc od początku wiedzieli, kogo szukać. Ale zanim do niego przyszli, żeby go aresztować, on zdążył zwiać. I to miał rozmach. Przybrał inne nazwisko, zwiał i wstąpił, słuchajcie, do sekty religijnej. No, sorry, że się śmieję, ale to jest normalnie jak jakiś scenariusz kiepskiego filmu, naprawdę. Ukrywał się tam przez 40 dni, zanim go znaleziono. Skazano go na 14 lat pozbawienia wolności za to, co zrobił tym dziewczynkom, ale odsiedział tylko 10 i wyszedł w 2004 roku. Miał wtedy 58 lat i w sumie przegrane życie.
Figurował w rejestrze jako przestępca seksualny, więc policja monitorowała jego poczynania. Musiał się meldować co chwilę, a zwłaszcza jeśli zmieniał adres zamieszkania. Postanowił wrócić do Glasgow. W sumie to nie mieszkał w samym mieście, ale w niewielkiej miejscowości pod Glasgow i to zostało odnotowane. Kiedy już się zadomowił, ogarnął sobie nową towarzyszkę, jego sąsiadkę z naprzeciwka, Debbie. Odwiedzali się i takie tam, ale zanim Tobin zabrał się za to, co lubił najbardziej, czyli gwałcenie i mordowanie, policja dowiedziała się o jego nowej znajomości i poinformowano kobietę o jego przeszłości. Ale ona była już tak zaczarowana, że przyjęła do wiadomości, ale postanowiła skonfrontować to z Tobinem. A on naturalnie się wszystkiego wyparł i powiedział, że wytoczy proces policji za zniesławienie. Laska połknęła wszystko i dalej się z nim migdaliła. Aż do 2005 roku. Wtedy olał ją i przeprowadził się do innego mieszkania. Tam szybko nawiązał kolejny romans z młodą kobietą, którą zaczął manipulować. Nazywała się Cheryl McLaughlin. Często widywali się w mieście, a Tobin odwalał końskie zaloty. Przez wiele miesięcy uśmiechali się do siebie, kiedy widywali się na ulicy, aż pewnego dnia znowu się spotkali. Ona się do niego uśmiechnęła, a on podszedł i zaproponował wspólnego drinka. Zgodziła się. Randka przebiegła pomyślnie i zaczęli się spotykać. Ale jedna z randek nie potoczyła się po myśli Cheryl. Zaczęło się niewinnie. Przyszła do Petera i miło spędzili czas, ale w pewnym momencie chciała już iść do domu, tylko że Tobin wyskoczył na nią z nożem. Przyłożył go jej do gardła i kazał położyć się na ziemi. Pewnie bardzo źle by się to skończyło, gdyby nie to, że była z niej G.I. Jane. Nie dość, że służyła w wojsku, to jeszcze miała 8 braci, więc umiała się obronić. Skopała mu trochę dupę i wyrwała nóż z ręki, ale kiedy zaczęła uciekać, on się ogarnął i zaczął ją gonić. Ale kobieta walczyła o życie, więc była zdeterminowana. A on się kapnął, że raczej jej nie złapie, więc zaczął udawać, że ma zawał. I sorki, że to powiem, ale ta głupia baba zamiast wykorzystać to, no ona wróciła do niego, żeby mu pomóc. No koniec świata, dobra. Nigdy nie czułam negatywnych emocji do jakiejś ofiary, ale ona mnie jakoś wyprowadziła z równowagi. Moja strefa zen jest zniszczona, naprawdę. No ale dobra, wróciła, posiedziała z nim chwilę, ale on znowu zaczął ją szarpać. Wtedy znowu się wyrwała i tym razem uciekła w trakcie szomotaniny. Tobin zranił ją w ramię, więc trafiła do szpitala. Złożyła również zeznania, co uruchomiło kolejne postępowanie przeciwko Tobinowi, ale on oczywiście zdążył uciec. W tym momencie akcja Anagram napotkała trudności, bo Peter Tobin zniknął na kilka miesięcy. Ewidentnie przemieszczał się i zmieniał nazwiska, ale nie udało się tego zidentyfikować, aż w końcu wypłynął jako Pat McLaughlin i zatrudnił się w parafii świętego Patryka. Okej, jesteście dalej ze mną? Zatoczyliśmy właśnie koło i wróciliśmy do miejsca, w którym akcja Anagram się rozpoczęła. Na ten moment już wiemy, że był to nieźle zryty typ, ale jeszcze nic nie świadczyło o tym, że był jednak seryjnym mordercą. To nie zmieniało faktu, że inne sytuacje były bardzo niepokojące. Chociażby fakt, że w jego domu po przeszukaniu odkryto mnóstwo sztuk damskiej bielizny. A przecież Tobin od dawna nie miał żony ani partnerki, która z nim mieszkała, więc skąd dorwał te gacie? Obawiano się, że mogły one należeć do pozostałych jego ofiar, o których jeszcze nie wiedziano. Zatem, według ustaleń operacji Anagram, pierwszy wyrok skazujący Petera Tobina za popełnienie przestępstwa zapadło w 1993 roku za gwałt na tych dwóch dziewczynkach, kiedy miał 47 lat. A to nadal jednak sporo jak na kogoś, kto dopuszcza się takich czynów po raz pierwszy. Policja uważała, że musiał dopuścić się czegoś znacznie wcześniej. Atak na te dziewczyny przeprowadził z dużą pewnością siebie, jakby miał już za sobą podobne doświadczenia. Policja postanowiła przejrzeć okres pozostałej nieaktywności Petera Tobina. Obawiano się, że wcale nie pozostawał wtedy bezczynny. Jeden z takich okresów względnego spokoju w życiu Petera Tobina zbiegł się w czasie z jedną z najgłośniejszych, niewyjaśnionych spraw zaginięcia w historii Szkocji, czyli sprawy Vicky Hamilton. Miała 15 lat i pochodziła z Falkirk w Szkocji. Zaginęła w 1991 roku.
Vicky miała troje rodzeństwa. Dwoje z nich mieszkało w domu razem z Vicky i rodzicami, a jej starsza siostra miała już własne mieszkanie. Vicky była bardzo towarzyska i pełna życia. Miała wielu przyjaciół, zawsze dobrze radziła sobie w szkole. 10 lutego 1991 roku Vicky wyruszyła z domu siostry do domu rodzinnego. Podróż trwała około godziny i wymagała przesiadki w mieście Budgate, tym samym, w którym w tamtym czasie mieszkał Peter Tobin. Siadła więc do pierwszego autobusu, przejechała fragment drogi, a potem wysiadła. Zaszła na rybę z frytkami i poszła z powrotem na przystanek, żeby zaczekać na kolejny autobus. To był ostatni raz, kiedy widziano Vicky. Siedziała sobie wesoło machając nogami i wcinając rybę z frytkami. Jak już wspomniałam, było to jedno z najgłośniejszych zaginięć w historii Szkocji. Trąbili o nim wszyscy i wszędzie przez wiele tygodni. Mimo takiej ekspozycji nie było żadnych nowych śladów. Na kolejny przełom trzeba było czekać kilka tygodni. Na przystanku autobusowym w Edynburgu znaleziono torebkę należącą do Wiki. To pchnęło śledztwo w zupełnie innym kierunku, bo oznaczało to, że dziewczyna oddalała się od miejsca, do którego docelowo zmierzała. Dlatego przyjęto dziwaczną tezę, że dziewczyna uciekła sama. Ale nic nie wskazywało na to, że ta teoria policji ma jakiekolwiek potwierdzenie w rzeczywistości. Przede wszystkim nie miała pieniędzy na takie eskapady. Poza tym takie zachowanie zupełnie nie pasowało do charakteru Wiki. Była ona wciąż w dużej mierze zależna od rodziców. Miała przecież tylko 15 lat i nigdy nie zrobiłaby niczego bez uprzedniego poinformowania rodziców czy przyjaciół. Nigdy nie przeprowadziłaby się do innego kraju, nie mówiąc o tym nikomu, a twierdzono, że jechała do Londynu. Policja kontynuowała więc dochodzenie w sprawie zaginięcia Wiki. Jednak z powodu braku dowodów i świadków sprawa szybko utknęła w martwym punkcie aż do 2007 roku, kiedy to rozpoczęto operację Anagram. Wówczas policja uświadomiła sobie, że w czasie zaginięcia dziewczyny Peter Tobin mieszkał w domu niedaleko przystanku, na którym ostatnio widziano Wiki. Niewiarygodne. 15 lat po tym, jak Tobin wyprowadził się z tego domu, policja podczas przeprowadzenia przeszukiwania w ramach akcji Anagram znalazła nóż ukryty w jednej ze ścian. Zabezpieczono również kawałek tkanki, który okazał się ludzką skórą. Ogólnie nie znaleziono nic innego w mieszkaniu, co mogłoby potwierdzić, że dziewczyna kiedyś w nim przebywała. Ale jak tylko wyniki badania i analizy DNA wróciły, wszyscy odetchnęli z ulgą. Choć nadal jeszcze bano się publicznie powiedzieć, co to oznacza. Postanowiono więc wrócić do śladów, jakie zabezpieczono na torebce Wiki. Był to męski materiał genetyczny. Nie należał on jednak do Petera Tobina. Profil był bardzo zbliżony do jego DNA, ale nie stanowił idealnego dopasowania do niego. Wtedy policjanci przypomnieli sobie, że Peter Tobin miał przecież dwóch synów, których DNA musiało być bardzo podobne. Pobrano więc próbki ich materiału genetycznego i uzyskano dopasowanie. Chodziło o syna Tobina, Daniela, który w chwili zaginięcia dziewczyny miał zaledwie 3 lata. Jako że Peter odbywał karę więzienia za morderstwo Angeliki Klug, policja mogła w każdej chwili wezwać go na przesłuchanie i dokładnie to zrobili. Zaczęli spokojnie. Nie wywalili wszystkiego na dzień dobry. Pokazali mu zdjęcie noża, jaki został odnaleziony, nie zdradzając skąd go mieli. Zapytano, czy zna ten nóż, a on przyznał, że miał kiedyś podobny. Ale kiedy zdradzono wszystko, co z nim związane, Tobin się wyparł wszystkiego. Powiedział, że nigdy go nie widział, nie ma pojęcia skąd go wzięli. To samo dotyczyło samej Vicky Hamilton. Twierdził, że nigdy o niej nie słyszał, nigdy jej nie widział, ani nigdy jej nie spotkał. W tym momencie policja wiedziała już, że Peter miał związek z zaginięciem Vicky Hamilton, ale bez przyznania się do winy czy odnalezienia ciała nie mogli postawić mu zarzutu morderstwa, więc ostatecznie go jedynie oskarżono o uprowadzenie. Przypuszcza się, że DNA jego syna Daniela znajdowało się na torebce ofiary, ponieważ Peter dał ją w którymś momencie chłopcu do zabawy po tym, jak zabił lub uprowadził Vicky Hamilton.
Po tym niewątpliwym sukcesie policja była pewna, że operacja Anagram ma sens. Dlatego badano kolejne sprawy, które pasowały do powstającego modus operandi. Teraz badano również inną niewyjaśnioną sprawę zaginięcia w Hampshire, miejscu, w którym Peter mieszkał w sierpniu 1991 roku. Zaledwie 6 miesięcy po zaginięciu Vicky Hamilton w Szkocji, w angielskim hrabstwie Hampshire, zaginęła kolejna dziewczyna. 18-letnia studentka Dina McNichol. Sprawa również była bardzo znana, tym razem w Anglii. Dina mieszkała co prawda w Essex, ale w czasie zaginięcia przebywała w miejscowości Liphook w hrabstwie Cheshire. Pojechała tam z przyjaciółmi na festiwal muzyczny. Podczas festiwalu Dina poznała chłopaka, z którym świetnie się dogadywała, a kiedy pod koniec festiwalu powiedział, że zostaje dłużej, Dina powiadomiła swoją grupę, która musiała wracać do domu w poniedziałek, że ona też zostaje. Ich romans wybuchł jak puszka Coca-Coli i tak samo szybko się wypalił. Więc po kilku dniach ich drogi się rozeszły. On pojechał stopem w swoją stronę, a ona w swoją. Podobno złapała podwózkę i pojechała samochodem z pewnym mężczyzną. Od tamtej pory nikt jej już nie widział. Rodzina od razu wiedziała, że stało się coś złego, gdy Dina nie wróciła tamtej nocy do domu. Były to czasy sprzed ery telefonów komórkowych, ale Dina i jej bliscy potrafili świetnie się komunikować, nawet bez nich. Jeśli plany ulegały zmianie albo mieli się spóźnić, korzystali z budki telefonicznej i informowali o wszystkim siebie nawzajem. Nigdy nie zostawiali rodziny w niepewności co do swojego miejsca pobytu. Ale takie zachowanie było zupełnie niepodobne do Diny. Jedyną wskazówką, jaką dysponowała policja, było to, że ktoś używał karty płatniczej należącej do Diny. Liczono na to, że to ona sama poszła w tango, ale była opcja, której się obawiano. Ktoś skrzywdził dziewczynę, a teraz szaleje z jej kartą. A było z czym poszaleć, bo dziewczyna miała na koncie 2000 funtów, które otrzymała w spadku po mamie. A w 1991 roku to było naprawdę dużo kasy. Korzystanie z tej kasy było bardzo niepokojące, bo wszyscy wiedzieli, że te pieniądze miała przeznaczyć na wymarzoną wycieczkę. Policja ustaliła, że karta bankowa Diny była używana w Margate w hrabstwie Kent, jednak nie doprowadziło to do żadnych nowych tropów. Ale tu z pomocą znowu przyszła akcja Anagram, bo w 2007 roku policja zdała sobie sprawę, że w czasie zaginięcia Diny w Margate w hrabstwie Kent mieszkał Peter Tobin. Było to pierwsze miejsce, do którego się przeprowadził po przyjeździe z Glasgow, by być bliżej swojego syna Daniela. Mając taką wiedzę, policja pojechała do starego domu Tobina z nadzieją, że ktoś ze starych sąsiadów jeszcze go pamięta. I udało się. Niejaki Dave Martin wspominał go jako bardzo dobrego sąsiada. Nigdy nie hałasował i zawsze chętnie pożyczał różne rzeczy w razie potrzeby. Często rozmawiali przez płot. Takie ploteczkowanie weszło im wręcz w krew z czasem. Ale czar prysł, gdy pewnego dnia stali sobie razem, a obok przeszły dwie nastolatki. Peter Tobin zaczął piać z zachwytu nad tymi dziewczynami i to w bardzo obleśny sposób. Sąsiad próbował obrócić całą sytuację w żart. Mówił, że mógłby być ich ojcem. Pierwsza czerwona flaga. Później policja zapytała, czy często majsterkował w domu albo ogrodzie. Martin powiedział, że raczej nie bardzo, ale pewnego dnia widział go, jak kopał dość głęboki dół w ogrodzie. Zapytał Tobina, co on tam kopie. Czy chce się przekopać do Chin? A ten śmiał się, że buduje piaskownicę dla syna. Martin znowu obśmiał to, bo stwierdził, że skąd ma w sumie wiedzieć, jak buduje się piaskownicę. Może i trzeba kopać tak głęboko. Tobin stwierdził, że jeśli już coś robić, to porządnie. Dlatego wykopał tak duży dół, tylko że dół miał wymiary grobu. Kilka dni później dół zniknął. Piaskownicy nie było. Sąsiad zapytał, co się stało z piaskownicą. Tobin powiedział, że pracownik socjalny nie wyraził zgody na taką konstrukcję, więc zakopał dół. W tamtym momencie tylko wzruszył ramionami i zapomniał o tym. Ale teraz to już nabrało zupełnie innego znaczenia. Naturalnie zlecono prace wydobywcze na posesji, o której była mowa. Długo nie trzeba było kopać. Bardzo szybko znaleziono pierwsze fragmenty. Ale tu plot twist, bo po badaniach okazało się, że w dole nie leżała wcale Dina McNichol, a 15-letnia Vicky Hamilton.
Vicky zaginęła w Szkocji, ale jej ciało odnaleziono 800 kilometrów dalej, na południu Anglii. Została ona przecięta na pół, więc tułów i nogi stanowiły oddzielne części. Obie części ciała umieszczono w workach na śmieci, a następnie zakopano w ogrodzie. Policja wysunęła hipotezę, że Peter zwabił Vicky z przystanku autobusowego w Budgate do swojego domu. Prawdopodobnie zabił ją jeszcze tego samego dnia, używając noża, który później odnaleziono. Sądzono, że następnie poćwiartował ciało, owinął je w worki na śmieci i przytrzymywał w tylnej części swojego vana, dopóki nie znalazł domu na południu. Wtedy przejechał 800 kilometrów na południe Anglii, wciąż wioząc ciało Vicky w wanie. Ta wersja powstała, ponieważ sąsiad Dave przypomniał sobie, że rzeczywiście podczas przeprowadzki zauważył w aucie Tobina czarne worki na śmieci. Ciało było wyjątkowo dobrze zachowane, ponieważ Tobin owinął je tak ciasno workami, że rozkład był praktycznie zatrzymany. Plus czas spędzony głęboko pod ziemią, w zimnym miejscu. Dlatego identyfikacja była szybka. Nadal można było rozpoznać jej twarz. Można było również dokładnie określić przyczynę śmierci Wiki. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie, ale nie takie klasyczne. Na klatce piersiowej dziewczyny widać było ślady kolan. Oznaczało to, że Tobin klęczał na niej, blokując jej możliwość oddychania, ostatecznie dusząc ją. Ten sukces pchnął policję do dalszych poszukiwań, a dalsze przekopywanie ogrodu ujawniło kolejne szczątki. Tym razem odnaleziono Dinę McNichol. Tym razem ciało było w całości, ale tak samo jak w przypadku Wiki, bardzo ciasno owinięte folią i workami. Jej ciało również zachowało się bardzo dobrze. Sekcja zwłok nie wykazała jednak jednoznacznej przyczyny śmierci, ale badania toksykologiczne wykazały, że została odurzona przed śmiercią. Tymi samymi środkami, jakie w tamtym czasie Tobin używał na receptę. Z jednej strony policja świętowała sukces, jakim okazała się akcja Nagram. Było to niestandardowe posunięcie. Akcja dziwna, trochę strzał w ciemno, a tu takie wyniki. Plus zamknięcie dwóch tak ważnych spraw i oddanie spokoju rodzinom ofiar po tylu latach. Naprawdę satysfakcjonujące. Jednak to oznaczało, że teraz oficjalnie Tobin stał się seryjnym mordercą. W momencie odkrycia obu ciał Peter odsiadywał już wyrok dożywocia za morderstwo Angeliki Klug. Postawiono mu zarzuty dotyczące dwóch kolejnych zabójstw. Bez zaskoczeń. Najpierw uznano go za winnego zabójstwa Vicky Hamilton, za co jego wyrok wydłużono o 30 kolejnych lat. 7 miesięcy później miał stanąć przed sądem w związku z morderstwem Diny McNichol. Jednak proces trzeba było odroczyć, ponieważ Peter Tobin po raz kolejny symulował zawał serca. Psycholodzy zdiagnozowali u Petera Tobina psychopatię, a jednym z typowych jej objawów jest potrzeba kontrolowania sytuacji. W tamtym momencie Peter czuł, że ją traci. Wiedział, że zostanie uznany za winnego morderstwa i zastanawiał się, co może zrobić, by odzyskać panowanie nad sytuacją. Wiedział, że gdyby nagle poważnie zachorował, wszystko musiałoby się zatrzymać. Policja musiałaby się nim zająć i spełniać jego żądania, a to przywróciłoby mu poczucie władzy. Na niewiele się to zdało, bo ostatecznie proces wznowiono, a jednym ze świadków był jego dawny znajomy Dave. Kiedy Martin podszedł do stanowiska dla świadków, Peter zobaczył go, uśmiechnął się, uniósł kciuk w górę i powiedział: Cześć, Dave. Dawno się nie widzieliśmy. Co słychać? Czujecie to? Typ zaraz zostanie skazany za trzecie morderstwo, a zachowuje się, jakbyś siedział przy piwku i spotkał starego znajomka. Tak czy inaczej, po zaledwie 3 dniach procesu Peter Tobin ponownie został uznany za winnego morderstwa. Dowalili mu jeszcze jedną karę dożywocia. Więc oficjalnie przypisuje się mu 3 morderstwa i 6 napaści, o których wam już opowiedziałam. Ale sam Piotruś przyznał, że w trakcie swojego burzliwego życia zamordował 48 kobiet. Nieźle, co? Tylko że nie ma na to żadnych dowodów. Zatem w świetle prawa pierwszym morderstwem Tobina było zabójstwo Vicky Hamilton, gdy miał około 45 lat. Jak już wspomniałam w trakcie tego filmu, 45 lat to dość późny wiek na popełnienie pierwszego przypadkowego morderstwa. A jednak dokonał go z taką bezdusznością i precyzją, że musiał mieć już wprawę.
Owszem, u Petera Tobina zdiagnozowano psychopatię, ale zachowywał się tak, jakby wiedział, co robi. Doświadczenia nie da się udawać. Policja nadal była przekonana, że nie odkryli wszystkiego, co Tobin miał za pazurami. Dlatego postanowiono kontynuować akcję anagram. Odkryli kolejne 7 niewyjaśnionych morderstw i zaginięć, które ich zdaniem mogły mieć związek z Peterem Tobinem. Jednak bez dowodów nie można mu było nic przypisać. Pierwszą z ofiar była 18-letnia Louise Kerr, która zaginęła w Eastbourne w 1968 roku. W czasie jej zaginięcia Tobin mieszkał w Brighton i pracował w Eastbourne, zaledwie 1,5 kilometra od miejsca, w którym dziewczyna zniknęła. Ciała Louise nigdy nie odnaleziono i nie wykazano bezpośredniego związku z Peterem Tobinem, ale jej nazwisko było na liście potencjalnych ofiar. Kolejna na liście była 22-letnia studentka Jessie Earl, która zaginęła w 1980 roku, ponownie w pobliżu Eastbourne. Jej ciało znaleziono 9 lat później. Nadgarstki miała skrępowane własnym biustonoszem, a to świadczyło o tym, że raczej to nie był przypadek, a morderstwo. Jej mordercy również nigdy nie schwytano. Wcześniej, w 1974 roku, zaginęła Pamela Exel. Stało się to podczas spaceru po plaży w Norfolk. Ta sprawa również wisiała jako niewyjaśniona, ale przeszukanie domu Tobina z 2007 roku odkryło nie tylko sterty majtek, jakie zbierał Tobin, ale również sporo biżuterii. Udostępniono zdjęcia opinii publicznej w nadziei, że może ktoś rozpozna cokolwiek. I tak się stało. Rodzina Pameli zgłosiła się do śledczych, ponieważ część biżuterii znalezionej przez policję w jego domu wyglądała bardzo podobnie do tej, którą posiadała Pamela. Przed Pamelą była jeszcze 18-letnia Susan Long, która padła ofiarą napaści seksualnej i została uduszona w 1970 roku. Tego wieczoru Susan poszła potańczyć, ale nigdy nie wróciła do domu. Jej ciało zostało znalezione następnego ranka przez mleczarza. Dziewczyna również została zgwałcona i uduszona. I tu przechodzimy do pierwszych 3 morderstw, o których opowiedziałam wam na samym początku, czyli do tych popełnionych przez biblijnego Johna. Pamiętacie jeszcze? Pewnie siostra ostatniej ofiary dobrze przyjrzała się kolesiowi z taksówki, a potem portret pamięciowy, jaki sporządzono na podstawie jej opisu, bardzo mocno przypominał Tobina. Spójrzmy więc na fakty za tym, że Tobin był biblijnym Johnem. Po pierwsze, to co właśnie już powiedziałam, czyli jego wygląd. Oficjalnie wyglądał on bardzo podobnie do portretu pamięciowego, jednak to w sumie jedyna cecha wspólna wyglądu Petera Tobina i biblijnego Johna. Według relacji wielu świadków, biblijny John miał około 183 cm wzrostu, rude włosy, podczas gdy Peter Tobin miał w rzeczywistości około 168 cm. Takiej różnicy nie da się pomylić. Poza tym Peter Tobin miał ciemnobrązowe włosy, a nie rude. Siostra Helen, Ginny, nigdy nie rozpoznała Tobina jako mężczyzny z taksówki, ale nie zapominajmy, że powiedziała to 40 lat po morderstwie. Może i go nie rozpoznała, ale lata mogły zniekształcić wspomnienia. Więc niby powiedziała, że to nie on, ale z drugiej strony nie można było jednak tego wykluczyć. No plus fakt, że był o te 40 lat starszy. Druga kwestia to fakt, że Tobin mieszkał w Glasgow, zaledwie kilka kilometrów od sali tanecznej Barrowland Ballroom. Był tam częstym bywalcem. Poznał tam nawet swoją pierwszą żonę, Margaret. W 1969 roku przeprowadzili się do Anglii, a w tamtym czasie morderstwa przypisywane biblijnemu Johnowi ustały. Ciekawe. Plus akcja z miesiączkowaniem. Peter Tobin nienawidził, kiedy jego żony albo partnerki miesiączkowały. Był wyjątkowo niewyżyty seksualnie. Żądał od swoich partnerek dostępu zawsze i wszędzie, a kiedy właśnie miesiączkowały, wyżywał się na nich niemiłosiernie. Kolejnym istotnym tropem były religijne korzenie Petera Tobina. Jak już mówiłam, był katolikiem i pozostawał wierny tym przekonaniom przez całe życie. Często uciekając przed policją, wstępował do jakiejś sekty lub kościoła, tak jak zrobił to w 2007 roku. I tu wracamy do tego, że biblijny John ciągle odwoływał się do Biblii. Dodatkowo siostrze Helen wydawało się, że zapamiętała jego nazwisko jako John Templeton, John Semple albo John Emerson, coś w tym stylu.
Dzięki akcji Anagram wiemy, że Peter Tobin często posługiwał się fałszywymi nazwiskami, a jednym z tych, których używał najczęściej, było John Sample. Ginny wspomniała również, że mężczyzna, z którym jechała taksówką, miał zachodzący na siebie ząb w prawej górnej części szczęki, a Peter Tobin nie posiadał owej dwójki. Czy mogła ona być tą krzywą dwójką? Była na tyle charakterystyczną cechą wyglądu, że Tobin mógł się jej sam pozbyć, aby nikt go nie rozpoznał. Ale żeby być sprawiedliwą, muszę również powiedzieć, dlaczego Peter Tobin nie pasuje, żeby być biblijnym Johnem. Naturalnie wzrost i kolor włosów nie pasowały. To już z grubsza omówiłam. Ale ważna, jak nie najważniejsza kwestia, to sposób zabijania. Seryjni mordercy raczej nie zmieniają swojego modus operandi. Oczywiście znamy już kilka przypadków, chociażby ten, o którym opowiadałam tydzień temu, czyli Israel Case. Seryjni mordercy znajdują więc swój własny sposób zabijania i bardzo rzadko od niego odstępują. A w przypadku morderstw dokonanych przez Petera Tobina zawsze pojawiała się krew. Dochodziło do pchnięcia nożem czy użycia ostrych narzędzi i tym podobnych rzeczy. Ewidentnie lubił widok krwi, co można łatwo zauważyć. Z kolei morderstwa przypisywane biblijnemu Johnowi nigdy nie wiązały się z użyciem broni. Co prawda krwawiły, bo je brutalnie bił, ale nie używał żadnych narzędzi, tylko własnych rąk, a na koniec dusił je częściami ich garderoby, ewentualnie swoimi, jeśli spojrzeć na pierwszą ofiarę. Tobin starał się też ukryć ciała wszystkich swoich ofiar, zakopując je w ogrodzie lub chowając pod podłogą kościoła. Inaczej postępował biblijny John. On celowo zostawiał ciała na widoku. Zostawiał nawet podpaskę, by policja mogła ją znaleźć. To świadczy o zupełnie innej psychice tych morderców. Tobinowi zależało na widoku krwi, natomiast Johnowi wystarczyło obicie dziewczyn i pozbawienie ich życia. John również wybierał ofiary w jednym miejscu. Był stałym bywalcem Barrowland, natomiast Peter przemieszczał się bardzo skutecznie, ukrywając się przed schwytaniem. Jednak najbardziej obiecujący dowód na to, że Peter Tobin nie jest biblijnym Johnem, kryje się w próbce DNA. Jak już wspomniałam, wszystkie ofiary biblijnego Johna zostały zgwałcone, a z ich ciał pobrano próbki nasienia. Jednak tylko ta ostatnia od Helen Potok nadawała się do analizy w 2007 roku. Porównano ją z krajową bazą danych DNA, w której figuruje Peter Tobin, ale nie stwierdzono zgodności. Następnie przeprowadzono bezpośrednie porównania z DNA Petera Tobina i znowu brak zgodności. To nie było DNA Petera. Oczywiście istnieje możliwość, że kobieta odbyła stosunek z kimś innym i nasienie dostało się tam w inny sposób. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności morderstwa, można przypuszczać, że nasienie to pochodziło od sprawcy. Zdania w tej kwestii są do dnia dzisiejszego podzielone. Ale gdyby Peter Tobin był biblijnym Johnem, oznaczałoby to, że swoje pierwsze morderstwa dokonał w wieku 22 lat. Brzmi to znacznie bardziej prawdopodobnie niż 45. A co u samego Petera Tobina? W 2015 roku w wieku 69 lat został on zaatakowany przez współwięźnia podczas snu. Sean Manion był sprawcą 2 gwałtów, który terroryzował swoje ofiary nożem. Twierdził, że był wściekły na Tobina. Jak już wspomniałam, Peter Tobin prawdopodobnie zabił 48 kobiet, a mimo to nie chciał powiedzieć policji, gdzie znajdują się ciała, ani podać żadnych nazwisk czy szczegółów. Powiedział też policji, że kompletnie nie obchodzą go rodziny jego ofiar, co rozwścieczyło Shona Maniona. Postanowił więc zaciukać Tobina, choć w sumie nie wiem, tak szczerze, co go tak bardzo zdenerwowało. Sam nie był święty, krzywdził kobiety, więc co się tak odpalił. No ale zrobił własną broń, a następnie udał się do celi Petera Tobina mniej więcej w porze lunchu. Tobin w tym czasie spał, gdy Sean podszedł do niego i zaczął ciąć go po twarzy i szyi. Tobin oczywiście się obudził i przez chwilę szabotaliny z Seanem
walczył o swoje życie. Wtedy Tobin uruchomił alarm, a funkcjonariusze ruszyli w stronę jego celi. Peter Tobin doznał głębokiego 20-centymetrowego rozcięcia ciągnącego się od policzka aż po szyję. Rana wymagała natychmiastowej pomocy medycznej i pozostawiła po sobie ogromną, szpecącą bliznę. Od tamtej pory Peter Tobin stał się wrakiem człowieka. Niemal nie opuszczał celi. Powoli podupadał na zdrowiu. Ostatecznie zmarł 8 października 2022 roku, zabierając swoje tajemnice do grobu. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Kolejny dość długi i trudny odcinek za nami. Mam nadzieję, że wszystko mi się udało Wam opowiedzieć. Ja wiem, że w kilku miejscach były pewne luki, natomiast próbowałam to jako tako ogarnąć, ale sama przyznam szczerze, że dla mnie to były takie miejsca zupełnie niezrozumiałe i nie wiem, z czego to wynikało. Czy naprawdę z absurdu postępowania osób, które brały w tym wszystkim udział, czy to po prostu jest jakaś luka gdzieś w informacjach i dlatego tak to wygląda, więc wybaczcie mi. Natomiast zrobiłam, co mogłam. Naprawdę materiału było sporo, więc myślę, że w miarę jakoś tam się udało to wszystko opowiedzieć. Ale bardzo Wam dziękuję wszystkim oczywiście standardowo, którzy zostali ze mną do końca, bo wiem, że te odcinki robię coraz dłuższe, więc za każdą minutę, którą spędzacie ze mną, jestem Wam bardzo wdzięczna, bo nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo, bardzo pomocne i wtedy YouTube mnie bardziej lubi, jak ze mną zostajecie długo. Dlatego zachęcam Was nadal do subskrybowania, do polubienia filmu, bo wiem, że ludzie oglądają, a w ogóle nawet jak mi się podoba film, to jakoś nie ma na YouTubie aż takiej kultury klikania kciuka w górę, więc zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie. Również zawsze możecie mi skomentować. Bardzo, bardzo mocno ściskam wszystkie osoby, które te komentarze zostawiają, bo wiem, że jest już grupka osób, które ze mną jest. Zawsze jestem Wam bardzo wdzięczna i Was ciepło, ciepło ściskam i pozdrawiam. Tak samo moje uściski biegną do moich słuchaczy na Spotify, których też jest bardzo dużo. Patrzcie, już mi się język plącze, już zmęczona jestem. Więc buziaki Wam ślę również, moi kochani ze Spotify'a. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. Widzę, że tych ludzi się pojawia coraz to. Ja wiem, że obiecuję Wam co tydzień jakiś nowy materiał i ja obiecuję, że ja to zrobię w końcu. Po prostu trochę mnie przytłoczyły te długie odcinki. Nie spodziewałam się, że będą aż tak długie. Natomiast tak zbieram się, żeby zrobić Wam kilka takich odcinków specjalnie tylko dla Was, żebyście mieli coś ode mnie. Więc zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału i szukania nowych odcinków tylko dla wspierających. No i standardowo zachęcam Was, możecie mi postawić zawsze kawę. Bardzo jestem wdzięczna. Nie śpię później po nocach po tych kawach. Nie żartuję. Dobra, spadam na rapa.